Dzień dobry, witajcie. Bardzo miło mi Was wszystkich powitać na pierwszej edycji Localization Best Practices Conference poświęconej lokalizacji gier. Ja nazywam się Agnieszka Wąsowska i będę dzisiaj prowadzić ten wieczór dla Was zebranych tutaj w Gdańsku i dla wszystkich osób, które oglądają transmisję w internecie. Bardzo mi miło, że jesteście tutaj z nami, że przyszliście tak licznie. I tak jak już wspominałam, będziemy się dzisiaj zajmować lokalizacją
gier. I ten kontekst sprawia, że powracam trochę myślami do takiego podziału, który kiedyś ludzie bardzo lubili, to znaczy na wirtualne i realne. Teraz już tak trochę dalej. Wszyscy jesteśmy od tego podziału, trudno tę linię zarysować, ale w przypadku gier ten podział do mnie wraca, bo twórcy gier kreują dla nas światy, które są pozornie zupełnie nienamacalne, a jednocześnie w absolutnie realny sposób wchłaniają nas, wciągają, przykuwają naszą uwagę. Twórcy gier wykorzystują do tego wiele narzędzi, ale jednym z nich, o którym dzisiaj będziemy dużo rozmawiać, jest język. Ludzie, którzy pracują językiem, musieli nauczyć się pracować zdalnie i współpracować zdalnie dużo wcześniej niż większość, a na pewno bardzo wiele innych branż. A mimo to, że tak świetnie potrafimy to robić, pracować i współpracować często na odległości międzykontynentalne, bardzo lubimy się też spotykać. Może właśnie dlatego lubimy się spotykać i rozmawiać o tym języku i o lokalizacji. Dzisiejsze spotkanie urodziło się tak naprawdę z takiego małego pomysłu na rozmowę z jedną, maksymalnie 2 osobami i może 15-20 osób na widowni. To tak miało być tak bardzo skromnie. Wyszło troszeczkę inaczej, trochę nam się to tak jakby rozwinęło, a nam, to znaczy agencji tłumaczeń Lockhart. Lockhart jest agencją, która kocha gry. Do współtworzenia tej edycji poświęconej grom postanowiliśmy więc zaprosić firmy, które te gry kochają tworzyć i robią to najlepiej. W związku z tym zobaczycie dzisiaj tutaj na tej naszej zaaranżowanej scenie przedstawicielki firm Ten Square Games, CD Projekt Red oraz Mana Translation. W organizacji pomogły nam także 2 firmy, dla których lokalizowaliśmy gry planszowe, które mieliście okazję jeszcze przed chwilą oglądać i wypróbowywać w Crazy Roomie, bo tak nazywa się to pomieszczenie. Firmy Trefl i Winning Moves dostarczyły nam sample tych gier, które lokalizowaliśmy, za co również bardzo dziękujemy. A dzisiaj przed nami 2 części. Zaczniemy od prezentacji, potem będzie 15-minutowa przerwa, a następnie będzie rozmowa panelowa, po której będzie czas na zadawanie pytań. Zadawanie pytań zarówno tutaj przez gości na sali, jak i przez osoby online, także zachęcamy do publikowania tych pytań w komentarzach. Będziemy najciekawsze z nich zadawać tutaj na sali. Pierwszą osobą, która dzisiaj wystąpi z prezentacją, jest Maja Kosioł, która reprezentuje Ten Square Games i opowie, jak widzicie, o LQA w dynamicznym środowisku produkcji gier mobilnych. Tutaj chodzi, słuchajcie, o jakość i uważam, że to jest doskonały temat na początek, bo jakość to jest nie tylko to, czym my tutaj, osoby zajmujące się i zainteresowane lokalizacją gier, jesteśmy właśnie zainteresowane, czemu się poświęcamy i na czym nam bardzo zależy, ale jakość to jest coś, co doceniają także gracze na całym świecie, bo to właśnie dzięki niej rzeczywiście mogą się zagłębiać w tych światach tworzonych właśnie dla nich. Oddaję Ci mikrofon. Dzięki, Agnieszka. Dzięki, Agnieszka. Dobrze, to zacznijmy od mojej prezentacji. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Maja Kosioł, jak widzicie, i zajmuję się procesami LQA w Ten Square Games. Jestem członkinią 5-osobowego zespołu lokalizacji. I teraz 2 kwestie organizacyjne. Ta prezentacja będzie trwała 15 minut, a na pytania chętnie odpowiem w kuluarach. A teraz chciałabym Wam opowiedzieć taką krótką lokalizacyjną anegdotkę. A więc ostatnio razem z moją 5-letnią córką postanowiłyśmy ściągnąć jej na mój telefon aplikację edukacyjną, grę edukacyjną i wyszukałyśmy sobie grę. Przeszłyśmy do samouczka, zainstalowałyśmy ją i moim oczom ukazał się taki oto ekran. I nie wiem, czy widzicie, ale jest tu literówka. I powiedzcie mi, jak myślicie, czy skusiłam się na opłacenie subskrypcji w tej grze? No nie. Pierwsze, co zrobiłam, to zrobiłam zrzut ekranu.
takie zboczenie zawodowe, a następnie usunęłam tę aplikację. To było bardzo proste. Usunięcie aplikacji jest bardzo łatwe. Czemu miałabym inwestować w grę, która na wstępie częstuje mnie literówką, podczas gdy mam do wyboru kilkadziesiąt bardzo podobnych gier? Konkurencja w świecie gier mobilnych jest ogromna i wymaga od nas naprawdę najwyższej jakości, żeby zatrzymać, a potem przekonać do zakupu gracza. Żeby zatrzymać gracza, czyli mieć wysoką retencję i żeby gracza namówić do wydania pieniędzy, musimy naprawdę dbać o jakość. A jakość lokalizacji jest to ważna część jakości. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o wyzwaniach, które czekają nas w organizacji LQA w dynamicznym procesie produkcji gier mobilnych i o rozwiązaniach, które mogą nam pomóc przy tych wyzwaniach. Kluczowe kwestie, które chciałabym poruszyć, to jest, dlaczego warto promować wartość lokalizacji w firmie, skutecznie komunikować się z innymi zespołami, ustalać priorytety na podstawie dostępnych danych i nie bać się technologii. Może zacznijmy od tego, czym jest LQA, bo może nie wszyscy wiedzą. LQA w szerokim znaczeniu to wszelkie działania, które prowadzą do podwyższenia jakości lokalizacji na różnych poziomach. Na poziomie językowym, wizualnym i kulturowym. I w LQA może wchodzić zarządzanie terminologią, zarządzanie ludźmi, audyty lokalizacyjne, testowanie lokalizacji. I w tym ostatnim znaczeniu będę używać LQA w tej prezentacji. Dobrą praktyką jest, gdy LQA jest nieodłączną częścią procesu produkcji gry. I wiele firm produkujących gry mobilne rzeczywiście traktuje LQA jako istotny element procesu produkcyjnego. Jednak nie wszystkie firmy produkujące gry na tablety i telefony tak robi. Niektóre uważają, że LQA to nie jest istotny element produkcji i po prostu go pomijają. Skąd się to bierze? Czasami z braku czasu, czasami z kwestii technicznych, czasami z braku świadomości, że utrzymywanie wysokiej jakości lokalizacji ma biznesowy sens. Czasami z braku wiedzy, jak w ogóle mierzyć jakość lokalizacji, bo to jest trudny temat. Ale wszystkie te problemy możemy jakoś zaadresować, możemy sobie z nimi jakoś poradzić i postaram się powiedzieć, chociaż bardzo pobieżnie dzisiaj, jak. Zacznijmy od tego, jak jest wydawana gra mobilna. Co rozumiem przez dynamikę w produkcji gier mobilnych? Rynek gier mobilnych wymaga naprawdę ogromnej elastyczności. Nie przez przypadek jedną z wartości naszej firmy, Ten Square Games, jest hasło Change Fast. To, co jest teraz aktualne, może za 2 miesiące już nie być zupełnie aktualne pod względem projektu gry. I dlatego, z tego względu, publikacja gry nie zamyka się w takim prostym schemacie, że mamy projekt, produkcja, a potem uruchomienie tego produktu czy wydanie go. Publikacja gry jest wieloetapowym procesem, i który zawiera dynamiczne zmiany. I to wpływa też na procesy lokalizacyjne. I często kwestie lokalizacji są przesuwane na późniejsze terminy. I to jest pierwsze nasze wyzwanie. To, żeby uwzględniać LQA i kwestie lokalizacyjne na wczesnych etapach produkcji. Jak to zrobić? Może jeszcze powiem, dlaczego to jest ważne, bo wczesne LQA oznacza prewencję. Zapobiega brnięciu w niekorzystne rozwiązania i pozwala na uprzedzenie problemów lokalizacyjnych. Jak wiemy, zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. No i jak to zrobić? Uważam, że bardzo istotnym tutaj jest promowanie lokalizacji wewnątrz firmy i promowanie LQA. Pokazujmy biznesową wartość wysokiej jakości lokalizacji, najlepiej poprzez dane, jeżeli takie dane posiadamy. A jak nie posiadamy, to je znajdźmy. Tutaj mam przykładowy wykres, który pokazuje to, że większość graczy zapytanych przez Google, czy jest dla nich ważne, czy gra mobilna jest przetłumaczona na ich język,
wskazuje, że jest dla nich ekstremalnie ważne albo bardzo ważne, żeby gra była zlokalizowana. Gracze i graczki oczekują lokalizacji. I możemy też dbać o widoczność zespołu lokalizacji w naszej firmie. Pokazujmy, że LQA jest ważną częścią lokalizacji. Jak możemy to zrobić? Możemy organizować ogólnofirmowe spotkania, na których promujemy kwestie lokalizacyjne i w ten Square Games robimy to tak, że spotykamy się raz na jakiś czas na Lok Pizzę, na której omawiamy kwestie lokalizacyjne i jemy razem pizzę. I zapraszamy tam wszystkich chętnych. A drugim sposobem na promowanie naszego teamu jest dzielenie się naszymi osiągnięciami i regularnie publikujemy osiągnięcia na kanałach ogólnofirmowych, żeby po prostu w firmie wiadomo było, co my robimy. Kolejnym aspektem dynamiki wydawania gier mobilnych jest utrzymanie już gry wydanej. Zespoły, które zajmują się utrzymywaniem wydanej gry, zajmują się przede wszystkim dodawaniem nowych elementów do gry i modyfikacją istniejących elementów oraz tworzeniem treści dynamicznych, tak zwane live operations. To jest bardzo ważna część gier mobilnych. W naszych czasach większość gier mobilnych tworzy się w takim systemie, który się nazywa Game as a Service, GaaS. I w tym systemie treści dodawane są regularnie. To są wydarzenia, promocje i wiadomości i powiadomienia dotyczące tych wydarzeń i promocji. I tutaj mamy przykłady treści dynamicznych. To jest lista wydarzeń w naszej grze Fishing Clash i gracze mają w takim wydarzeniu jakieś cele, rywalizują ze sobą, są nagrody. Tutaj jest powiadomienie do takiego eventu. Eventy czasami są też dodawane w odpowiedzi na realne wydarzenia w rzeczywistości. Tutaj mieliśmy taki event, który się nazywał Save the Odr i on powstał w odpowiedzi na kryzys ekologiczny w Odrze i polegał na tym, że gracze mieli łowić ryby, a firma Ten Square Games zobowiązała się, że za określoną liczbę złowionych ryb wpłaci określoną sumę na organizacje, które zajmują się odbudową ekosystemu Odry. A tutaj mam dla was taki quiz. Nie wiem, czy dobrze to widać, ale myślę, że w miarę dobrze. To jest ekran, który jest sprzed LQA, tak? Ekran, który ma błędy lokalizacyjne. Jest to ekran akurat po niemiecku, ale dacie sobie radę na pewno ze swoimi pytaniami. Czekajcie, teraz wam zadam. Dobra, więc tak, powiedzcie mi, jak można zdobyć 1000 punktów? To wam podpowiem, że to jest tutaj treść zadania. Open Booster Goal Booster ID Florida Plant Target. No, jakoś można zgadywać. Dobrze, może jeszcze z jakiej okazji zostało zorganizowane to wydarzenie? Dlaczego? Może to jest z obrazka zgadniemy, bo z opisu będzie ciężko. The New Home Long Event Description. No właśnie, nie da rady. Dobrze, a powiedzcie mi, jak byście się czuli jako gracz, gdybyście otworzyli tak sobie wydarzenie i taki event by wam się otworzył? Na pewno kiepsko. Dlatego właśnie LQA jest ważne, bo z tego, mimo że mamy wszystkie grafiki tutaj, no niewiele zrozumiemy z tego eventu. Tak, dobrze, to teraz jeszcze jeden przykład, który jest trochę bardziej poważny. To nie jest akurat z gry. Nie wiem, czy pewnie niektórzy z was o tym słyszeli, o tym fatalnym błędzie KFC. 9 listopada w tym roku właśnie niemieccy użytkownicy i użytkowniczki aplikacji KFC dostali takie powiadomienie, w którym zachęcano ich do skorzystania z promocji z okazji Nocy Kryształowej. I skończyło się to oczywiście kryzysem wizerunkowym. KFC przeprosiło, powiedziało, że poprawi te swoje
procesy weryfikacji tekstu i wytłumaczyło, że użyli półautomatycznego generatora tekstu łączącego tekst promocji z nazwą święta zaciągniętą z kalendarza świąt w danym kraju. Czego... Tak powiedzieli. Czego zabrakło tutaj? Zabrakło procesów weryfikacji, prawda? Nikt tego po prostu nie przeczytał, nikt kto zna język niemiecki na pewno. Dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego LQA treści dynamicznych jest trudne? Często wynika to z braku czasu. Treści dynamiczne i w grach, i w aplikacjach tworzone są z dużą częstotliwością. Czasami treści tworzone są w odpowiedzi na realne zdarzenia i wtedy jeszcze są poza planem, więc jest to spontaniczna, dodatkowa akcja. Więc czasu jest naprawdę bardzo mało. Jak sobie z tym radzić? Z mojego doświadczenia wynika, że najłatwiej radzić sobie z takim problemem poprzez komunikację. Komunikację między zespołami, komunikację w zespole. Dzięki skutecznej komunikacji jesteśmy w stanie skutecznie planować i szybko reagować, jeżeli coś się dzieje. Jakie mogę polecić konkretne działania? Na pewno regularne spotkania międzyzespołowe, wspólne kanały dotyczące kwestii lokalizacyjnych, codzienne uczestniczenie w życiu zespołu produktowego. U nas takie techniki się sprawdzają, więc polecam. Drugie rozwiązanie to jest ustalanie priorytetów języków na podstawie danych. W grze możemy mieć na przykład 30 języków, mamy sytuację kryzysową. Musimy mieć przygotowane listy języków według priorytetów. I tutaj najlepiej jest przygotować te listy wcześniej. Więc tutaj pomaga system tierowy, w którym języki są podzielone na tiery zgodnie z priorytetem znaczenia biznesowego. Najlepiej podzielić je według danych biznesowych. Na przykład według tego, ilu mamy graczy w danym języku, czy jakie mamy dochody z danego języka. Dobrze. Ostatnie wyzwanie, o którym chciałam powiedzieć, to są trudności techniczne. LQA treści dynamicznych jest też trudne ze względu na to, że są to bardzo różnorodne treści. Czy są promocje, wydarzenia, tu powiadomienia, tam inboxy, więc ciężko to ująć w jednym procesie. A druga sprawa to jest wielość narzędzi. Tak jak właśnie w przypadku KFC, tam były jakieś generatory, tutaj brak weryfikacji, więc tutaj trzeba naprawdę dobrze się przygotować. I co jest ważne? Tutaj mogę polecić poszerzanie technicznych kompetencji zespołu lokalizacji. Wiedza techniczna bardzo usprawnia pracę. Nie możemy się bać technologii i powinniśmy, jako ludzie z branży lokalizacji, po prostu starać się rozwijać w tym aspekcie. Niezależnie od tego, czy pracujemy w grach, czy pracujemy dla gier, technologia jest w naszych życiach, w naszym życiu zawsze będzie obecna. Więc każda inwestycja czasu w szkolenie z przydatnych narzędzi jest opłacalna. Dobrze, to był mój ostatni slajd. I teraz chciałabym podsumować. Dobrze, jeżeli były 4 rzeczy, które chciałabym, abyście zapamiętali z tego wystąpienia, to jest tak. Promujmy wartość lokalizacji, niezależnie od tego, czy jesteśmy w firmie, która produkuje gry mobilne, czy gry AAA, czy też jesteśmy członkami firmy takiej jak Lockheed Hart. Warto opowiadać o tym, co robimy, bo bardzo wiele osób nie wie tego, co to jest lokalizacja, co to jest LQA, więc promujmy nasze działania. Dbajmy o komunikację. Komunikacja to jest podstawa. To jest taka oczywistość, Captain Obvious, wiadomo, ale naprawdę bardzo wiele problemów wynika z braku komunikacji albo ze słabej komunikacji. Więc zawsze się na tym skupiajmy, nie zapominajmy o tym. Nie bierzmy tego, nie uważajmy tego za coś oczywistego. Trzecia sprawa to nie bójmy się tej technologii. Technologia zawsze nam pomoże. Czasami jest trudno, czasami czegoś nie rozumiemy. Nie bójmy się pytać. Jako ludzie często z zaplecza filologicznego czasami nie wiemy wielu rzeczy, ale zawsze warto zapytać z mojego doświadczenia i czegoś nowego się nauczyć. A czwarta sprawa, pamiętajmy o priorytetach. Priorytety
ustalajmy na podstawie konkretnych danych. Wtedy w żadnej dyskusji nie będziemy musieli tłumaczyć się, że to na podstawie intuicji i doświadczenia, tylko na podstawie konkretnych danych, wykresów. Mamy tutaj konkretne argumenty. I to wszystko na dzisiaj. Zmieściłam się w 15 minutach, więc dziękuję bardzo. Okej. Dziękuję. Nie, to już nie będę mówiła. Dobrze, proszę bardzo. Dobrze, jeszcze pilot. Dziękuję. Okej, bardzo dziękujemy. Staramy się rzeczywiście mówić o tym. To wydarzenie też jest jedną z okazji, żeby mówić, żeby pokazywać. Te nagrania też będą później dostępne w internecie, więc jeżeli będziecie potrzebowali o którejś z tych rzeczy powiedzieć ludziom, których tu nie było, będziecie mogli je wykorzystać. Kamila Puzdrowska, którą za chwilkę zobaczycie, opowie o tym, w jaki sposób my jako Locket Heart pomagamy twórcom gier w tym, żeby ująć graczy, podbić ich serca. Kamila będzie mówiła z codziennej praktyki, ponieważ jest koordynatorką projektów w Locket Heart, także na pewno dowiecie się od niej bardzo dużo konkretów. Kamila, zapraszam cię. Bardzo dziękuję. Tak już zostało powiedziane, nazywam się Kamila Puzdrowska i dzisiaj opowiem wam o 3 składnikach świetnej lokalizacji. Ale czym w sumie jest ta świetna lokalizacja? Zapytałam o to moje koleżanki, kolegów z zespołu oraz naszych tłumaczy z biura i cała szczęśliwa 13 mi odpowiedziała, że najważniejsze jest to, żeby tekst był zrozumiały i dopasowany kulturowo do danego gracza. Żeby tak, tekst był w danym języku, ale takie smaczki, taki dodatek faktycznie miał miejsce. Pierwszym i najważniejszym składnikiem są ludzie. Ale kim są i jacy są ci ludzie? Z jednej strony mamy PM-ów, czyli osoby, które łączą klienta i tłumaczy. Zespół PM-ów to osoby o wieloletnim doświadczeniu, mają zróżnicowane wykształcenie. Dzięki temu taki zespół może się dopełniać, wymieniać się swoją wiedzą i tworzyć coraz lepsze treści i wzajemnie poszerzać swoją własną wiedzę i pomagać w tym też innym. Taki zespół lokalizacyjny będzie takim działem zewnętrznym klienta, który wymaga danej lokalizacji, będzie go wspierał i często pójdzie o krok dalej, żeby nie tylko lokalizacja stała się lepsza, że dany projekt stawał się lepszy, a co za tym idzie także cała firma. Tutaj wchodzimy już na taki dalszy etap, który jest tak naprawdę już partnerstwem. Dobry zespół lokalizacyjny będzie szedł tak o krok dalej. Czyli na przykład, gdy znajdziemy błąd w tekście źródłowym, no to zwrócimy na niego uwagę, a nie, że no dobrze, tak pewnie miało być, czemu nie? Zwrócimy uwagę, że na przykład jest konieczność stworzenia glosariusza. Firma, która bierze się za lokalizację gier czy innych treści, nie zawsze może być świadoma, jak taka lokalizacja powinna przebiegać, dlatego my po prostu z doświadczenia wiemy, co jest najważniejsze. Dodatkowo, na przykład u nas też jest dział, który zajmuje się reklamą, także takie treści też po prostu muszą być reklamowane po wyjściu danej gry, czy planszowej, czy mobilnej, czy na VR-a. Możemy reklamować takie gry, żeby te treści trafiały do jak największej ilości graczy. Po drugiej stronie monitora siedzą nie mniej ważni językowcy. Mówię językowcy, bo tutaj nie tylko są tłumacze, redaktorzy, ale też proofreaderzy i wiele, wiele innych osób. No ale skąd takich językowców się bierze? Otóż z rekrutacji. Dobrze mieć dział vendor management, który zajmuje się taką rekrutacją. Czyli wyszukujemy sobie ludzi, którzy są odpowiedni, mają dobre doświadczenie, wykształcenie, no i przechodzą nasze testy. Tak? Każdego musimy przetestować i zweryfikować, czy odpowiadają nam, czy on w sumie odpowiada naszym standardom i wymaganiom. Taka osoba zawsze dostanie feedback, niezależnie czy podejmiemy z nią współpracę, czy nie, będzie mogła się dzięki temu rozwijać. Każda nowa osoba jest wprowadzana jeszcze do nowego projektu i niezależnie czy ten projekt trwa kilka miesięcy, kilka lat, czy to jest świeżynka, takie wprowadzenie jest istotne, żeby po prostu tłumacz wiedział, co jest od niego po prostu wymagane. I kim są tacy językowcy?
Otóż ważne jest, żeby to były osoby, które urodziły się w danym kraju, w którym mówi się w tym języku, żeby od dziecka były zanurzone w tej kulturze i popkulturze, ponieważ jak zapewne wiecie, w grach to jest niezwykle ważne, żeby właśnie te smaczki ciągle się pojawiały, żeby osoba wiedziała, o czym mówi. Ostatnio mieliśmy na przykład wydarzenia, teksty pojawiały się w lipcu i pisaliśmy o nadchodzących wakacjach. No ale nasz portugalski tłumacz z Brazylii powiedział, że no nie do końca i on użył ferii zimowych. No mała zmiana, ale dosyć istotna, tak? No bo w Brazylii to nie były dla nich wakacje i pewnie było im miło, że ktoś to zauważył. To są po prostu, jeśli chodzi o językowców growych, to też są często po prostu osoby, które się tym interesują. One sobie grają po godzinach, po prostu jest to ich hobby. Pewnie w godzinach pracy też grają, no ale to jest ich część pracy. Takie osoby będą po prostu, one się cieszą swoją pracą, ponieważ często otrzymujemy, dobrze, tu mam skończony projekt, powiedzcie, kiedy wyjdzie gra, to ja sobie pobiorę, to sobie kupię, chętnie w nią zagram. Po prostu dostawanie takich wiadomości jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. No i widzimy, że oni się naprawdę angażują. Niedawno nawet nasz tłumacz z Rumunii wysłał nam maila opisującego, że on stwierdził, że u niego w kraju jest bardzo ładne miejsce i nadaje się nową lokację do gry. Także zasugerował, opisał wszystko i bardzo nam to zaimponowało i pokazało, że naprawdę nasi językowcy angażują się w to, co robią. Także świetni ludzie, którzy zostali wam przybliżeni, korzystają z bardzo konkretnych narzędzi. Można wbijać gwóźdź ręką, ale czy nie lepiej użyć młotka? Także na początku przedstawię wam kilka skrótów, którymi będę operować. Mamy TM, czyli Translation Memory, czyli pamięć tłumaczeniową. Jest to tworzenie historii. Tutaj do takiego pliku będą trafiały wszystkie poprzednie tłumaczenia z danej gry, z danego języka i ta pamięć będzie stopniowo budowana poprzez miesiące czy lata. Mamy też TB, czyli Term Base, inaczej zwany glosariuszem czy słownikiem. My akurat tworzymy go w programie zwanym Multiterm. No i tutaj dosłownie słowo do słowa wprowadzamy, jak dany termin ma być przetłumaczony. Oczywiście wszystko zależy od kontekstu, dlatego tutaj możemy dodać na przykład definicję albo kategorię danego słowa, żeby tak nie zawsze przetłumaczyć w ciemno tak samo, tylko jednak robić to z głową. CAT Toolsy to narzędzia, które wspomagają współczesnego tłumacza. Czym są CAT Toolsy? CAT, czyli Computer Assisted Translation. U nas akurat używamy Tradosa i do niego pakujemy wszystko, co jest dla nas najważniejsze. Czyli dostajemy tekst wydarzenia, powiedzmy w języku angielskim i on zazwyczaj do nas trafia w Excelu czy w Wordzie, ale nie ma problemu, jeśli były to na przykład pliki graficzne, jak PDF czy XML. No i tutaj dorzucamy naszą pamięć tłumaczeniową i nasz słowniczek, tak? Ciągle pamiętamy o tym, żeby wszystko było spójnie, zachowanie terminów i stylu. Tutaj nasze wydarzenie też będzie wyświetlało się jako powiadomienie na telefonie, więc mamy limit znaków, który klient nam zgłasza. Dlatego tutaj też wrzucamy tutaj, halo, wszyscy językowcy wiedzą, że nie mogą przekroczyć danego limitu. Możemy tu dodawać różne inne wytyczne, na przykład listy DNT, czyli Do Not Translate. Są to terminy, które po prostu mają pozostać w oryginale, są to zazwyczaj nazwy własne. Trados jest świetnym narzędziem, ale nie jest doskonały, dlatego robimy dodatkowe sprawdzenie, upewniamy się, że na pewno wszystko jest tak, jak powinno być. Do tego używamy programu, który nazywa się Xbench. Jest to osobny program, który jednak można połączyć wtyczką z Tradosem, dzięki temu wciąż działamy w jednym środowisku. I powiedzmy tak, mamy nasz tekst wydarzenia, on trafi sobie nam jako powiadomienie na telefon, będzie oczywiście w grze, no i jeszcze w sklepie też opis się pojawi. Dlatego sprawdzamy, czy te wszystkie teksty są ze sobą spójne, czy dana nazwa wydarzenia we wszystkich 3 miejscach pojawi się taka sama. Spójność terminologiczna, czyli nasz słowniczek też właśnie Xbench wyłapie, czy ze słowniczkiem wszystko jest spójne, tak jak powinno być. No i też takie sprawy techniczne typu błędy typograficzne, takie jak, nie wiem, podwójne spacje, które gołym okiem można przeoczyć, no ale program nam oczywiście to wyłapie.
Dzięki wspomnianym narzędziom wszystko po prostu przebiega sprawniej. Dzięki temu, że ta pamięć jest stworzona, mamy już ustalone terminy, językowcom po prostu zajmuje to mniej czasu, żeby przetłumaczyć dany tekst. Wszystko przebiega krócej. Jest zrobione mniej błędów się po prostu pojawia, gdy już mamy ustalone te terminy i wszystko jest na swoim miejscu, co prowadzi po prostu do korzyści i do tego, że wszystko jest zrobione efektywniej. Aby uporządkować pracę ludzi, którzy korzystają z narzędzi, mamy procesy ujednolicone dla językowców i dostosowane do projektów. Istotnym elementem jest tworzenie materiałów, które będą używane, czyli krótko i na temat, długie teksty z wieloma informacjami. No super, że są szczegółowe, na pewno wszystko jest w nich zawarte, ale czy o to chodzi? Trudno się z takim materiałem zapoznać, z niego też cokolwiek wydobyć, dlatego jednak zostawiamy tylko te najważniejsze informacje, te kluczowe, które mają być pozostawione. Czyli krótko na temat, czytelnie. Także sami powiedzcie, czy taki tekst jest dla was atrakcyjny? No nie bardzo. I tam widziałam dosyć niewiele rąk w górze, także chyba mało komu udało się przebrnąć przez moją małą cegiełkę. Dlatego point made. Dodatkowo do każdego projektu dorzucamy już pliki referencyjne dostosowane do danej treści, czyli wszystko, co może pomóc naszym językowcom. Linki, grafiki, słowniczki, definicje, tutoriale, cokolwiek mamy, podzielmy się z tym naszymi językowcami, bo każda informacja jest na wagę złota. Tutaj akurat parę miesięcy temu dostaliśmy do przetłumaczenia nowy tekst do gry, która jeszcze nie wyszła. Znaczy, no wyszła, ale tydzień temu. I no wtedy no nie mieliśmy na czym oprzeć tego. Nasi językowcy no nie mieli nic, no i co teraz? Klient nagrał nam tutorial własnoręcznie, jak odpala się taka gra, jak wygląda menu, jak się poruszać po takiej grze, jak wykonywać akcje. Takie najprostsze rzeczy, które po prostu ogromnie zmieniły zwykły tekst w to, że to faktycznie ma swoje miejsce i jakiś kontekst. Zanim na stałe weszła praca zdalna, my już to robiliśmy od lat i to w 24 strefach czasowych. Wielu może przerażać praca z zespołami na całym świecie, ale to się może stać zaletą. Dlatego u nas stworzyliśmy takie narzędzie, które nazywamy Query Sheetem. I tutaj to jest po prostu arkusz online w Excelu, który dzielimy z klientem, z naszymi językowcami pracującymi przy danym projekcie. No ale oczywiście my, PM-owie, też mamy do niego dostęp i nadzorujemy wszystko. Także tutaj będą nasi językowcy zadawali wszelkie pytania, zgłaszali błędy, uwagi, niepewności. No ale nasz językowiec w Japonii pisze pytanie, no ale u nas środek nocy. No i co teraz? Musiałby czekać do 9 rano, aż my tu w Gdańsku przyjdziemy do biura i się zapoznamy z nim. Ale. Jego koleżanka z Korei Południowej już mu odpowiedziała, bo akurat znała odpowiedź. Nasz Japończyk dokończył tłumaczenie, jak my przychodzimy, to ono już jest gotowe. Nie musimy mu odpowiadać, czekać na weryfikację, może cała doba minąć. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym i po prostu każdy ma na to wpływ i możemy sobie wzajemnie pomagać, pracując przy danym projekcie. Jest to po prostu według mnie doskonałe rozwiązanie, niezwykle proste, ale skuteczne. Podsumowując nasze składniki, w skład procesu wchodzą ludzie wykorzystujący odpowiednie narzędzia. Co istotne, lokalizacja to nie jest po prostu tłumaczenie. Po tym, jak PM-owie przygotują już dany projekt, oczywiście wchodzi nasz tłumacz, który tłumaczy. Jednak dalej mamy naszego redaktora. Redaktor to po prostu niezależna druga osoba, który sprawdza to tłumaczenie, czyli weryfikuje tłumaczenie kontra tekst źródłowy. Dalej mamy przykładowo proofreadera, który sprawdza sam tekst tłumaczony, czy tam nie ma żadnych błędów w jego języku.
Możemy mieć LSO, czyli Linguistic Sign-Off. To zazwyczaj przeprowadza się w tekstach, w plikach graficznych, na przykład w instrukcjach gier planszowych. Już gdy grafik wszystko złoży, dostajemy taki PDF z instrukcją, no i językowiec sprawdza, czy wszystko jest tam, gdzie ma być, czy jakaś literka nie uciekła, czy przecinek nie jest w złym miejscu. Jak zapewne wiecie, jak już jest coś w finalnej formie, to wygląda zupełnie inaczej niż w jakiejś tabelce, gdzie jest zdanie po zdaniu zupełnie co innego. Może być też ICR, czyli In-Country Review. To nawet nie musi przeprowadzone przez językowca, po prostu przez gracza, który przykładowo w grze mobilnej się przeklika przez taką grę i sprawdzi, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy żaden tekst nie jest za długi na daną ramkę, czy nie ucina się w połowie. No i w ten sposób otrzymujemy dopiero po tych wszystkich etapach nasz tekst docelowy. Także projekt zakończony, wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Ale czy na pewno? Mamy świetnych ludzi, odpowiednie narzędzia i przemyślane procesy. Co może pójść nie tak? Wszystko. Dostaliśmy nasze tłumaczenie od klienta, jednak dostajemy po paru dniach informację, że jednak jeszcze te 2 języki się przydadzą, że ten tekst to wysłał, tam wchodzi jednak drobna zmiana i z tymi wytycznymi to też to nie do końca tak ma być. Marketing się spóźnił, więc jeszcze kilka tekstów dochodzi, no a w sumie to idą święta. Także może być różnie, ale my się spodziewamy niespodziewanego. Także w dobrej agencji tłumaczeniowej my wiemy, co robić. Dla nas to jest chleb powszedni, także praktycznie nic nie może nas zaskoczyć. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłej reszty wieczoru. Ja muszę przeprosić, bo ja miałam przed tą prezentacją powiedzieć, że to był Kamili pierwszy raz. Chodziło o to, żebyście, wiecie, tak z wyrozumiałością słuchali tej prezentacji. Tymczasem Kamila zupełnie nie potrzebowałaś tego wstępu. Gratulacje. Słuchajcie, nagródźmy Kamilę jeszcze krótkimi oklaskami za debiut. Kolejna prezentacja, ostatnia dzisiejszego dnia i ostatnia również przed przerwą, to jest prezentacja Wiktorii Paciorek. Wiktoria powiedziała dzisiaj, że studiowała w Gdańsku, więc wraca tutaj troszeczkę jak do siebie. Nie trzeba jej Gdańska przedstawiać, a wszystkim tutaj zebranym i osobom słuchającym nas online na pewno nie trzeba przedstawiać firmy, w której pracuje Wiktoria, ani gier, o których będzie dzisiaj opowiadać. Jestem przekonana, że wiele osób czeka na to, żeby usłyszeć, jak to się dzieje w CD Projekt Red. Także zapraszam cię, Wiktoria, na scenę. Cześć. Bardzo mi miło Was powitać na mojej prezentacji. I ja się nazywam Wiktoria Paciorek, pracuję w zespole lokalizacji w CD Projekt Red. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć trochę o tym, jak robimy lokalizację w CD Projekt, dlaczego w taki, a nie inny sposób i co w tym całym procesie jest dla nas najważniejsze. I zacznę może od tego, że bardzo się cieszę, że mogę pracować nad lokalizacją właśnie w CD Projekt, dlatego że po pierwsze, gry, jakie robimy, czyli Wiedźmin i Cyberpunk, to są gry z otwartym światem, gry wielowątkowe, gry, które są oparte przede wszystkim na narracji. I z jednej strony takie gry stanowią bardzo duże wyzwanie pod względem lokalizacji. Z drugiej zaś dają też bardzo dobre pole do popisu i do stworzenia czegoś fajnego, wyjątkowego i kreatywnego. Drugi powód jest taki, że CD Projekt to firma, która widzi, rozumie i docenia wartość lokalizacji. Historia firmy jest taka, że zaczynało jako wydawca i firma lokalizująca gry. I dlatego teraz też bardzo docenia wartość artystyczną, jaką niesie ze sobą dobra lokalizacja, jak i również wartość tonalną do relacji z graczami. Bo dobra lokalizacja pozwala budować i umacniać relacje z graczami na całym świecie. I chciałabym zacząć od tego, że pokażę Wam fragment jednej z naszych gier, być może już go znacie. I to jest fragment, który moim zdaniem właśnie ma tę dużą wartość artystyczną.
Co więcej, jest to fragment, który poruszył i zapadł w pamięć graczom na całym świecie, niezależnie od tego, w jakim języku go doświadczali. I co najważniejsze, uważam, że on bardzo dobrze obrazuje cel, jaki stawiamy przed sobą jako lokalizacja. Potencjał nie jest taki, żeby każdy język brzmiał podobnie do wersji polskiej czy angielskiej. Staramy się zachować unikalność każdej wersji językowej, ale jednocześnie staramy się, żeby każda wersja językowa była na tak samo wysokim poziomie, miała tak samo dobrą jakość, tak samo dobrze przekazywała historię i potrafiła też przekazać, co najważniejsze, graczom emocje. I zapraszam was na fragment piosenki Wilcza Zamieć z gry Wiedźmin III Gon w kilku językach. Nic. Teraz to za daleko. Dobra, może poczekajmy chwilę. Zadziała. Okay. Dokładnie. Okej, czy jeszcze muszę kliknąć, czy odpali się samo? Dobra. O, kliknęło. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Öffne die Wunden und heil sie wieder, bis sich unser Schicksalswehres Muster bildet. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen. Tsuguri no nigasari ra no amami, yume ni karamu sono kurogami, nureta sumireiro no hitomi. Za wilczym śladem podążę w zamieć i twoje serce wytropię uparte. Przez gniew i smutek stwardniałe w kamień rozpalę usta smagane wiatrem. De mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves, brillants de larmes. Okej, dobra, no to już wiemy mniej więcej, jakie gry robimy i teraz chciałabym też powiedzieć trochę więcej o tym, jak duże to są gry. No więc mamy 17 wersji językowych w Wiedźminie i 18 w Cyberpunku. Jeśli chodzi o wersje dubbingowe, to w Wiedźminie na ten moment 8, w Cyberpunku 11. Zaraz jeszcze powiem o tym trochę więcej przy okazji następnego slajdu. I tutaj mam też dane na temat linijek voiceoverowych, liczby przetłumaczonych słów i postaci i można też zobaczyć, że Cyberpunk jest z perspektywy lokalizacji większą grą niż Wiedźmin, co nie zawsze jest oczywiste, bo to raczej Wiedźmin jest postrzegany jako większa gra. I przybliżony czas produkcji to w przypadku Wiedźmina było 17 miesięcy, a w przypadku Cyberpunka 20. I teraz trochę więcej o naszych językach. No więc w dniu swojej premiery Wiedźmin 3 Dziki Gon miał 7 języków voiceoverowych. Polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, japoński i brazylijski, portugalski.
I teraz niedawno ogłosiliśmy, że przy okazji update'u na nowe generacje konsol dodajemy też język chiński. I po pierwsze to jest dla mnie bardzo ekscytujący projekt, bo to jest właśnie język związany z moją edukacją. Ale też samo to, że dodajemy język po 7 latach od premiery gry, świadczy o tym, że lokalizacja jest dla nas bardzo ważna. Z kolei jeśli chodzi o języki voiceoverowe w Cyberpunku, to dodatkowo mieliśmy jeszcze włoski, hiszpański i koreański. I języki tekstowe, węgierski, czeski, turecki, arabski, chiński tradycyjny i hiszpański latinoamerykański i tajski był w Cyberpunku nowym językiem, którego nie było wcześniej w Wiedźminie. I jak to właściwie robimy? No więc piszemy nasze gry po polsku. Zajmuje się tym zespół Story, który nie jest częścią lokalizacji. Następnie lub czasami równocześnie piszemy gry po angielsku i zajmuje się tym zespół English Adaptation, który już jest jednym z podzespołów lokalizacji. Później zaś na bazie języka angielskiego ten content trafia do lokalizacji na pozostałe 16 języków i robimy to przy pomocy partnerów zewnętrznych. Teraz powiem trochę więcej o strukturze naszego zespołu. To jest dość duży zespół, jak na lokalizację, tak myślę. Jest nas 16 osób. I zacznę od English Adaptation, o którym już wspomniałam. No więc oni są odpowiedzialni za angielską wersję gry. I chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że ich praca jest bardzo kreatywna. Nie tylko tłumaczą z języka polskiego, ale mają bardzo duży wkład w to, jak mamy napisane postaci, jak mamy napisane dialogi, jak się kształtuje nasza historia, którą przedstawiamy w grze. Następny jest zespół Project Management i to są osoby, które w praktyce odpowiadają za ogarnianie lokalizacji na te 16 języków. I project managerowie w naszym zespole są bardzo blisko tej lokalizacji, bardzo blisko współpracują z vendorami, kontrolują wszystkie tłumaczenia, są przy wyborze aktorów do na castingach. I co bardzo ważne i chciałabym to podkreślić, to project managerowie są też obecni na nagraniach. Czy to online, czy czasami się zdarza też, że osobiście. To pełnią rolę swego rodzaju dyrektorów dla danego języka i upewniają się, że dana linijka jest dobrze zagrana, że jest zgodna z naszą wizją i że wyciągamy z aktora to, co właśnie chcemy wyciągnąć. I wydaje mi się, że to jest dosyć wyjątkowe, że właśnie project managerowie mają nie tylko tę rolę organizacyjną, ale też bardzo duży wkład pod względem i lingwistycznym, i przede wszystkim artystycznym. I trzeci podzespół. Jest to Localization QA, do którego należę ja, do którego należy Paula. I no, my się nie zajmujemy typowo testowaniem, nie tylko. Takie jedno z naszych głównych zadań to jest organizacja, koordynacja testów LQA, czyli dobór partnerów, do tego zadania organizacja całego procesu, dostarczenie buildów, dostarczenie checklist, na bieżąco kontakt z testerami. I tak samo opiekujemy się wszystkimi bugami, które do nas trafią. W ramach tego LQA często je debugujemy, upewniamy się, że już trafiają do właściwych deweloperów i mamy je na oku, aż zostaną naprawione. I dodatkowo jesteśmy też bardzo blisko gry i przez to, że mamy dużą wiedzę techniczną i narracyjną, to stanowimy takie wsparcie dla project managementu i English Adaptation, bo możemy ich pokierować do jakiejś linijki dialogowej, dowiedzieć się, dlaczego coś nie działa, pokazać im, jak coś wygląda w grze. No i oprócz tego też zależnie od etapu produkcji, to zdarza się, że wspieramy też zespoły takie jak Narrative QA w testach też funkcjonalnych czy narracyjnych. I tutaj szczególnie zwracamy uwagę na user interface, który się łączy z lokalizacją, o czym też trochę powiem później, czy też animacje, skalowanie scen i tak dalej. I z kim współpracujemy? Tu zrobiłam taką mapkę, na której oznaczyłam lokalizację naszych vendorów lokalizacji. I są to vendorzy LQA, nasi vendorzy tłumaczeniowi i studia nagraniowe. I staramy się współpracować z firmami na całym świecie, bo to, co jest też dla nas ważne, to żeby byli to nie tylko native speakerowie, ale też osoby, które na co dzień funkcjonują w danej kulturze,
Bo gdy mamy do czynienia z taką grą jak na przykład właśnie Cyberpunk, gdzie mamy dużo słownictwa potocznego, dużo slangu, dużo odniesień, to warto, żeby dana osoba funkcjonowała w danej kulturze, bo to nie jest tylko taka wiedza kulturowa, którą łatwo zdobyć, ale też właśnie wiedza na temat popkultury czy slangu internetowego, którą łatwiej zdobyć, kiedy się po prostu w tej kulturze jest zanurzonym na co dzień. I teraz trochę więcej o tym, jak lokalizacja wychodzi poza tekst, czyli dotyka też innych dziedzin game devu typu user interface i to jest bardzo ważne w przypadku przeprowadzania testów LQA, żeby zwracać uwagę nie tylko na poprawność lingwistyczną, ale na lokalizację całości. I tutaj mam taki prosty przykład zegar, gdzie w wersji angielskiej mamy format 12-godzinny AM, PM. Wersja polska format 24-godzinny. I wersja chińska znowu format 12-godzinny, tylko że mamy Shangu, Xiaowu. I następnie chciałabym powiedzieć trochę więcej o tym połączeniu lokalizacji z user interface. I tutaj jako przykład chcę dać język arabski, który zazwyczaj sprawia najwięcej problemów pod tym względem, ze względu na to, że jest zapisywany od prawej do lewej, a nie od lewej do prawej, tak jak reszta języków. I mam tutaj screenshoty, które właśnie to porównują. No i dodatkowo też nie wszystkie treści można pokazać w języku arabskim, oczywiście. Więc tak, tutaj mamy UI od lewej do prawej, w arabskim od prawej do lewej. I jeszcze tak, to user interface, trzeba go mieć też, to w jaki sposób lokalizacja łączy się z grą i technologią, trzeba mieć na uwadze tak naprawdę na każdym etapie, również na etapie tłumaczeń, bo jeśli na przykład mamy jakieś wąskie widgety UI-owe w menu, no to jest duża szansa, że na przykład dłuższy tekst się tam nie zmieści i trzeba to też mieć na uwadze i przekazać to tłumaczom, szczególnie na przykład języka niemieckiego, który bywa bardzo długi. Jeszcze innym tematem, na który trzeba zwrócić uwagę z kolei przy LQA, to języki, które nie korzystają z alfabetu łacińskiego, takie jak na przykład język chiński, czy właśnie arabski, japoński, trzeba się upewnić, że wszystko wyświetla się poprawnie, czytelnie, że mamy wszystkie znaki, no bo często zdarzają się błędy, że zamiast znaków wyświetlają się kwadraciki. No i ogólnie, jakbym miała podsumować tę naszą strukturę vendorów, to mamy osobnego vendora do każdego języka, jeśli chodzi o tłumaczenia. W przypadku LQA częściowo korzystamy z firmy, które nam zapewnia kilka języków i w przypadku takich, które są bardziej skomplikowane czy wymagają trochę więcej uwagi, takich jak na przykład arabski, mamy osobnych vendorów. No i wyzwania to jest kilkanaście procesów zamiast jednego na przykład, bo zamiast wysłać jednego batcha do jednej firmy, musimy wysłać go do 15. Bardziej skomplikowana komunikacja, która właśnie wiąże się z tą ilością. Konieczność posiadania dużego zespołu, no więc mamy właśnie w naszym zespole 16 osób, to jest dość duży zespół i tak czasami mamy wrażenie, że to za mało i na pewno trudno by było zrealizować taką strukturę współpracy mniejszym zespołem. Różne potrzeby, oczekiwania i etos pracy. No i to się właśnie też objawia często tym, że vendorzy wychodzą z różnymi prośbami, z różnymi pytaniami i też wychodzi na to, że tych próśb na przykład zamiast jednej jest 5, 6, 15. No i standard, wiele stref czasowych, które też musimy brać pod uwagę, też szczególnie w przypadku, kiedy trzeba przetłumaczyć coś na szybko. Ale uważam, że też dużo na tym zyskujemy. Często współpracujemy z mniejszymi firmami, dla których takie projekty jak Cyberpunk czy Wiedźmin są największymi projektami w portfolio. Dzięki. Sama sobie przeszkodziłam. Dzięki temu są w stanie dać siebie bardzo dużo i też starają się dać siebie bardzo dużo. Są to też firmy, z którymi mamy bardzo bliskie relacje i dzięki temu łatwiej jest współpracować. Mamy elastyczność w doborze partnerów, bo jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z jakiegoś języka, to jest nam go łatwiej wymienić
niż w przypadku, jakbyśmy mieli takie założenie, że korzystamy z jednej firmy, która nam dostarcza wszystko. Chociaż tutaj też chciałabym zaznaczyć, że raczej mamy bardzo długoterminowe relacje i pracujemy z jednym vendorem przez wiele lat. No i to, o czym wspomniałam już przy okazji mówienia o roli project managerów, to mamy ten bezpośredni nadzór nad wszystkimi elementami procesu i realizujemy wspólną wizję. I to jest takie połączenie wizji quest designerów, wizji naszych pisarzy, którą oni nam przekazują i współpraca oczywiście też naszych project managerów, tłumaczy, LQA i ważne jest to, żeby każdy tę wizję rozumiał. Bezpośrednie komunikacje i budowanie relacji to też stosujemy. Na przykład w przypadku LQA też skorzystamy na przykład z jednej firmy dla kilku języków, to nawet w tym przypadku staramy się komunikować z testerami bezpośrednio, bo to też zwiększa zaangażowanie, dzięki temu lepiej się rozumiemy i mimo, że to jest często bardziej czasochłonne, to uważamy, że przynosi nam to też sporo korzyści. I to wszystko się łączy na zwiększoną wartość artystyczną. Dlaczego warto? Tutaj jeszcze pozwoliłam sobie wrzucić logo Cyberpunka w języku chińskim i koreańskim. To też nie wszyscy wiedzą, że takie mamy i że to jest oficjalne. Dlaczego warto mieć taki duży zespół? Dlaczego warto ponosić takie koszty? Bo to wszystko jest bardzo kosztochłonne i czasochłonne. No to wydaje mi się, że też dlatego, że lokalizacja to jest sztuka. Tak na to tutaj patrzymy w CD Projekt. I tak samo jak game dev to jest sztuka, a lokalizacja jest po prostu jej elementem. Sztuką ujmowania słowa w treści, sztuką przekazywania tej historii i emocji tak, żeby mogła dotrzeć do każdego. Ale taka najważniejsza rzecz to po prostu robimy to dla graczy. No i niedawno, tak jak wspomniałam, ogłosiliśmy, że dodajemy język chiński do Wiedźmina. I to się spotkało z bardzo, bardzo pozytywną reakcją ze strony chińskiego community, co jest też bardzo motywujące i daje takiego kopa do pracy i robienia więcej. Tu też mam inne zdjęcie z eventu naszego i też chińskiej community, bo to jest taki język, który mi jest najbliższy. Na pierwszym zdjęciu gracze czekają po to, żeby zobaczyć filmik właśnie z tego, jak była robiona lokalizacja, tym razem do Cyberpunka. I na drugim zdjęciu gracze przy naszym cyberpunkowym stoisku. No i tak, premiera Cyberpunka w ogóle była dosyć słodko-gorzka, ale to, co mi bardzo osłodziło tę premierę, to było to, że na początku pierwsze, co zrobiłam, to zaczęłam przeszukiwać chińskie social media i szukać komentarzy na temat lokalizacji i znalazłam naprawdę bardzo dużo pozytywnych. Nie wszyscy zwracają uwagę na tę lokalizację. Tak naprawdę ciężko jest znaleźć w ogóle jakiś komentarz, że lokalizacja jest dobra. Ale udało mi się parę znaleźć i to było też bardzo duża motywacja. No i tutaj mam też filmiki też dotyczące naszej lokalizacji. I tu chciałabym zwrócić uwagę na ten ostatni komentarz, bo zawsze, gdy słyszę tę piosenkę, jestem tak wzruszona, że chce mi się płakać. To zaczęłam od piosenki i na koniec też chciałabym się podzielić z wami piosenką. Jeszcze jedną, tym razem z Cyberpunka, to jest ten Nomad Song, ale to już potem, jak sobie zejdę ze sceny. I tak chciałabym podsumować, że to, co robimy, warto poświęcać tyle kosztów i tyle pracy, przede wszystkim ze względu na to, żeby lepiej docierać do graczy na całym świecie. I dziękuję wam bardzo.
Ale wykorzystam moment, żeby od razu powiedzieć, że po piosence zapraszamy Was. Nie, no słuchajcie, zrobię pauzę. I niech on się podładuje. Po tej wspaniałej piosence zaprosimy Was na przerwę 15-minutową. Bardzo prosimy, żeby się rzeczywiście tego czasu trzymać, bo widzowie online będą odliczać tych 15 minut, żeby wrócić tutaj na panel. Po przerwie na naszej zaaranżowanej scenie pojawią się Ewa Dacko z QR Games, Asia Mleczak z Mana Translation i Paula Mackiewicz-Armstrong z CD Projekt Red, a poprowadzi prezes zarządu Lockheed Hart Szymon Neubauer-Vazquez. A teraz ja już włączę i mam nadzieję, że to się uda. Przepraszamy za te problemy. Wcześniej to działało. Myślę, że w związku z tym zaproszę Was na przerwę już teraz, a piosenkę spróbujemy odtworzyć jeszcze później.
绕进一方故土，与明天。南海流浪在远方的黑夜，我看见霓虹让这座城不曾灭。那卑微追着希望的少年，然而当破碎命运点燃锈迹斑斑的胸膛，当腐烂城市让他丢了未来的信仰，当复仇被枪声击倒在血泊的冰凉，他的故事在殆尽的明天里传唱。Bardzo nastrojowa piosenka. A przed nami rozmowa panelowa. Ja już wcześniej mówiłam, jak się zaczął pomysł na Localization Best Practices Conference. To miało być takie kameralne spotkanie i jakby słowem kluczem dla nas tutaj jest to spotkanie. Mamy takie przekonanie, że rozmowy, w szczególności właśnie nawet nie tyle prezentacje, ile te rozmowy właśnie są czymś takim niepowtarzalnym i być może w tym składzie nie mielibyśmy okazji
się spotkać. Być może te osoby nigdy nie porozmawiałyby w taki sposób, ponieważ mimo, że wszyscy tutaj mówimy o grach, to na scenie przed wami za chwilkę 3 zupełnie różne osoby, bo jedna z nich zajmuje się grami właśnie takimi jak te narracyjne, o których przed chwilą mówiła Wiktoria Paciorek. Druga tworzy gry mobilne, takie o jakich opowiadała Maja Kosioł, a trzecia z kolei zajmuje się lokalizacją gier na język polski, ale także marketingiem gier, więc mamy 3 bardzo różne perspektywy, ale tą rozmowę poprowadzę dla was nie ja, tylko Szymon Neubauer-Vazquez, któremu w tej chwili oddaję głos, a ja będę za chwilkę już tylko oddawać mikrofony osobom, które tutaj będą się pojawiały. Halo, halo. Podobno włączony mikrofon lepiej działa. I ja lubię zawsze, gdy Agnieszka mówi przede mną, bo wtedy ja już nie muszę dużo mówić, ona powiedziała prawie wszystko za mnie. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych oraz ludzi, którzy oglądają nas przez internet, online. Ja poprowadzę ten panel, on powinien trwać około godziny, około 50 minut poświęcimy na rozmowę tutaj w gronie panelistek, a ostatnie 10-15 minut poświęcimy na pytania z sali oraz pytania online. Więc jeżeli macie jakieś pytania, chcecie coś zapytać, to będzie na to czas pod koniec. Dlatego teraz zapraszam do siebie, tutaj na scenę, powiedzmy, Asię Mleczak z Mana Translation. Ewę Dacko z Ten Square Games. I Paulę Mackiewicz-Armstrong z CD Projekt Red. Wezmę mój zeszyt ze złotymi myślami. O, zeszyt się przyda. Powinien być włączony. Możesz przetestować. Halo, halo. Będę mieć okazję zaraz na pewno. O, ja. Halo, halo. Wszyscy mają mikrofony, świetnie. Dobrze, zanim przejdziemy do poważnych kwestii, bo lokalizacja jest bardzo poważna, prawda? To może chciałbym się dowiedzieć, czy macie jakieś swoje ulubione anegdoty, jeżeli chodzi o lokalizację. Może zaczęlibyśmy od Asi. Dobra, pewnie, jasne. Anegdoty to lokalizacja gier to jest mnóstwo anegdot, pewnie wszyscy wiecie, którzy pracujecie w tej branży. Ja mogę wam opowiedzieć o historii, kiedy lokalizowaliśmy grę AAA, czyli taka dosyć poważny budżet. Gra była narracyjna, gra akcji z dużą dawką narracji, gdzie gracze mogli sami wybierać dalsze, jakby w wersjach dialogowych wybierają jedną odpowiedź postaci i w ten sposób zmienia się też rozgrywka cała, więc jak się domyślacie, tego jest dosyć sporo tekstu, ponieważ każda tych ścieżek dialogowych jest po prostu bardzo dużo. No okej. Jaka jest tutaj trudność? Przede wszystkim w takich sytuacjach potrzebne jest bardzo dużo kontekstu, natomiast klient dostarczył nam te stringi, o czym tutaj dziewczyny już mówiły podczas prezentacji, czyli te teksty do gier w kolejności alfabetycznej. W związku z tym to nie było żadnej logiki. No ale dobra, to się zdarza w lokalizacji gier, jasne, ale od czego jest przecież kontekst? Jest coś takiego jak string ID, czyli każdy właśnie to, co właśnie na tych błędnych LQA-ach, na tych zrzutach ekranu było, czyli właśnie te takie opisowe rzeczy, że można coś tam sobie wymyślić, do czego to dotyczy. Zwykle to jest, no w tej grze tak nie było, to był tylko zbiór cyfr. Więc znowu, co mamy z tym zrobić, tak? Oczywiście poprosiliśmy klienta, żeby dostarczył nam scenariusz, ponieważ gry narracyjne mają scenariusze, albo chociaż jakiś kontekst, albo drzewa dialogowe w Excelu czy w innym narzędziu. Natomiast klient rzeczywiście po tych 2 tygodniach negocjacji wysłał nam JPEGi. Ponieważ powiedział, że ze względów, jakie firma ma dotyczące poufności, nie może nam żadnych edytowalnych plików, albo na takich, gdzie można tekst wyszukać, udostępnić, tak? I teraz praca przy tym projekcie była wyzwaniem dla każdej osoby. Każdy, kto zajmuje się lokalizacją, możecie sobie wyobrazić. To jest absolutnie bez kontekstu. To nie jest tak, że że tłumaczyło się historię po historii, tylko dosłownie zdanie po zdaniu, gdzie wiadomo, jak to w gramatyce, tak, zdania się ze sobą łączą. Więc było to bardzo ciekawym doświadczeniem. My negocjowaliśmy z klientem, jak to naprawić, żeby ten efekt był przyjemny do grania. Przypominam, to jest gra AAA, oczekiwania od graczy olbrzymie. No i w końcu po 4 miesiącach negocjacji klient zgodził się na testy lokalizacji. Tak. Dla jednych jest to anegdota, dla innych element procesu po prostu. Więc zależy od tego, kto się czym zajmuje. Ewo. To ja mam historię, która nie jest historią sukcesu dla odmiany, bo to jest historia o tym, że nie wszystko da się zlokalizować, czyli krótko mówiąc historia jednego z naszych fuck-upów. No wszyscy lubią fuck-upy, więc czemu nie?
I ona jest nawet taka okolicznościowa, bo się zaraz zbliżają święta i to był okołoświąteczny fuck up, bo jakieś chyba 4 lata temu, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale nasz sztandarowy produkt to jest gra o łowieniu ryb, Fishing Clash. Tam się po prostu łowi ryby, nie? No i wymyślili designerzy, że z okazji świąt Bożego Narodzenia, no bo wiadomo, robimy live-opsowy content do gry, no to zrobimy taki event, który będzie się koncentrował wokół łowienia karpia, no bo to przecież taka świąteczna ryba. No i przyszły sygnały od tłumaczy, że wiecie co, słuchajcie, bo tutaj ludzie my jesteśmy na całym świecie praktycznie z tą grą, na kilkudziesięciu rynkach na pewno. Gra jest lokalizowana na prawie 30 języków, więc duże jest to grono odbiorców. No i tłumacze mówią, wiecie co, oni w ogóle nie skumają, o co chodzi z tym karpiem, nie? No to dostają od nas taki sygnał, no dobra, to zróbcie jakąś inną rybę, którą się je na święta. No i teraz zgadnijcie, w ilu krajach z tych kilkudziesięciu, w których jesteśmy, się na Boże Narodzenie je rybę. No słyszę, że skoro się śmiejecie, to podejrzewacie, że pewnie słusznie, że w jednym i to jest Polska. Więc jak też można by się spodziewać, nie był to najbardziej udany event w historii Fishing Clasha. I znowu można na to spojrzeć, tak? Polska wytycza trendy, po prostu nauczmy inne narody jeść rybę na święta. Uczą, nie? Niech się uczą. Tak. Paulo. Powiem ci, Ewa, że to jest anegdota bliska mojemu sercu, bo tak osobiście mój małżonek i moi teściowie pochodzą z Wielkiej Brytanii i określili polską kuchnię świąteczną jako gelatin and fish bones. Natomiast jeśli chodzi o opowieści CD projektowo-cyberpunkowe, no to nasze gry, Wiedźmin wiadomo nigdy nie był grą grzeczną i spokojną i PEGI 13, natomiast Cyberpunk bardziej, tak. No i mieliśmy pewne wyzwania castingowe, ponieważ no, dużo przekleństw, dużo kontentu wagi mature, a niektórzy nasi aktorzy i niektóre postacie też były mature wiekowo. No i były różne reakcje na castingach, na dialogi pełne przekleństw i jakichś tam seksualnych odniesień i tak dalej. Niektórzy aktorzy mieli z tego ogromną frajdę. Niektórzy podeszli po prostu z profesjonalizmem, że dobrze zagramy, ale nie jest to najprzyjemniejsze. Natomiast było kilku, którzy stwierdzili, że nie będę w tym uczestniczył i nie będę dubbingować takich rzeczy. Drugi problem, który nie występował w Wiedźminie, a wystąpił w Cyberpunku, no to, że w Cyberpunku mieliśmy dużo postaci różnych narodowości i tożsamości etnicznej. No i powiem wam, że w niektórych krajach, w niektórych wersjach językowych trzeba było mocno coachować aktorów, jak wymawiać te wszystkie chica, pobrecita, chingada madre, camionet i różne inne wstawki w językach macierzystych. Czasem z tych wstawek rezygnowaliśmy, natomiast staraliśmy się nie. Jeśli aktor tam jakoś dawał z tym radę, no to braliśmy. Oczywiście name no names and name no language versions. Myślę, że aktorzy powinni też mieć klauzulę sumienia po prostu, jeżeli nie chcą czegoś dubbingować, to czemu nie? Jak widać mają. Mają, dobrze. Mieliśmy się tutaj spotkać i skupić na tym, jaka jest rola, jakie jest miejsce lokalizacji w procesie produkcji, dystrybucji gier. Dzisiejsze gry to są zupełnie inne gry niż kilkadziesiąt, czy nawet kilkanaście lat temu i faktycznie ta produkcja, dystrybucja jest na zupełnie innym poziomie i lokalizacja jest jakimś elementem tejże produkcji, dystrybucji. Chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda w waszych organizacjach i z waszego punktu widzenia. Ewo? To ja zacznę od prawie że anegdotki, ale to są fakty. Nie wiem, czy kojarzycie, jakiś czas temu krążył po LinkedInie i różnych innych branżowych portalach taki obrazek, taka infografika o gaming professions bodajże. Jak się wpisze w Google gaming jobs, to w Google grafika to jest jedno z pierwszych trafień. Taki czarno-biały obrazek. I zgadnijcie teraz, gdzie tam na tym obrazku znajduje się lokalizacja. Nigdzie. Jest dobrze, więc jest, czyli dobrze już, że jest, natomiast ona jest w sekcji QA. Czyli generalnie ktoś, kto tworzył tę infografikę, a wydawało się, że już wie coś o game devie, skoro zabrał się za takie przedsięwzięcie, uważa, że nasze zadanie to jest właściwie już ten ostatni etap zapewniania jakości, jakieś tam może testy. No i
Ja bardzo się z tym nie zgadzam, fundamentalnie się z tym nie zgadzam, bo moim zdaniem lokalizacja jest najbliżej UX designu. Tak naprawdę chodzi tam o te same rzeczy. Chodzi o to, żeby zapewnić graczkom, ludziom, którzy korzystają z naszych gier, którym to ma dawać fan, no właśnie ten fan, właśnie takie doświadczenie, o które chodzi, na które oni liczą. I chodzi też o dostępność, bo tak naprawdę to, że lokalizujemy coś, czyli tłumaczymy na inny język, dostosowujemy do czyjejś kultury, no to jest właśnie zapewnianie dostępności. Więc ja bym bardzo chciała kiedyś tę infografikę widzieć w wersji 2.0, gdzie lokalizacja jest po prostu istotniejszym elementem procesu, że to jest element projektowania, że to jest element UX-a, a nie jakaś rzecz, którą się tam robi na końcu, no bo w sumie to trzeba. I jakby no, trendy są takie, żeby właśnie lokalizację umieszczać gdzieś wcześniej w procesie, nie Dokładnie, na końcu. tak, prawda? No, dokładnie tak, bo jak ona jest na końcu w procesie, to bardzo wielu rzeczy już się po prostu nie da zrobić, bo jest na to za późno. Okej. Paula? No jak wszyscy wiemy, lokalizację dostarcza kto? Localization Fairy, tak? Nie ma? Jest. Natomiast no, czasem nie, czasem lokalizację dostarcza zespół lokalizacji. U nas akurat ze względu na historię firmy, to o czym Wiktoria wspomniała na swojej prezentacji, że CD Projekt najpierw był wydawcą gier i twórcą lokalizacji. Pierwszym takim projektem był ten legendarny dubbing Baldur's Gate'a, tak, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. No i dzięki temu u nas lokalizacja jest umieszczona w procesie, a przez to, że mamy ten unikalny proces, gdzie nasi pisarze piszą po polsku, a potem nasz zewnętrzny zespół adaptuje na angielski, no to ona jest w tym procesie również dosyć wcześnie. Bo dopóki nasz zespół nie dokona tej adaptacji, no to nasi anglojęzyczni pracownicy nie wiedzą, o co chodzi. Więc dzięki temu pamiętają o nas, chociaż też no nie zawsze, tak? Czasem się okazuje, że jakieś zmiany wejdą nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy, no i Localization Fairy musi ruszać z pomocą. Mogę mieć pytanie do Pauli? Oczywiście. Bo ja mam pytanie właściwie o to, jak wam się udało sprawić, że to się nazywa adaptacja na angielski, a nie translacja. Bo u nas pokutuje to piękne słowo, translacja, i jeszcze musimy translację zrobić. No i to jakby w ogóle kastruje całą ideę z tego, czym ona powinna być. Więc... No, nie znam dokładnej genezy tej historii, natomiast na pewno jest tutaj siła osobowości naszego dyrektora English Adaptation, Borysa, jak i no również to, że ta angielska wersja jest równolegle z wersją polską i też widać ten proces, jaki musi zostać wykonany. Zwłaszcza w Wiedźminie to było widać, gdzie te wszystkie polskie odniesienia muszą zostać zaadaptowane na rynek międzynarodowy. No i stąd adaptacja. Mogę mieć pytanie do Pauli? Mogę. Mnie zapytałeś. Proszę. Proszę. Już przejęłaś tę rozmowę. Nie, ja mam pytanie, ponieważ właśnie ta praca z językiem angielskim jako pivotowym, tak? Czyli takim, z którego pracuje się na inne wersje językowe, to jest rzadka praktyka, znaczy rzadka, no jakby przekonujemy głównie producentów gier właśnie, żeby przechodzić na ten tryb, ale mam pytanie, bo w momencie, kiedy wersja angielska powstaje w tym samym czasie albo tuż po wersji polskiej, czy były takie przypadki, że team angielski coś zasugerował, co spowodowało zmiany w wersji polskiej? Powiedzmy, tutaj trzeba to inaczej ograć, albo zróbmy tak. Cały czas. Każdy nasz English Adaptation Specialist, których mamy kilku, ma przydzielone konkretne questy i jest w ciągłym kontakcie i w ciągłym takim feedback loopie z pisarzami, z quest designerami, którzy są odpowiedzialni za te questy. Więc ta współpraca jest bardzo bliska i informacja, i sugestie, i feedbacki przebiegają w różnych kierunkach.
A czy do tej wersji angielskiej, która jest podstawą do innych wersji językowych, przygotowujecie jakiś pakiet na przykład informacji? Że nie wszystkie jakby informacje są zawarte w samym tekście. Czasami trzeba by zrobić jakiś pakiet, na przykład skomentować jakieś wydarzenie, jakiś zwrot albo dookreślić, nie wiem, różne warunki, które jakby stoją za tym. I macie taki pakiet, który na przykład razem z wersją angielską trafia do tłumaczy, że no, tutaj jakiś kontekst albo jakieś dodatkowe informacje i komentarze? To nie jest oddzielny pakiet, to jest coś, co mamy w samym skrypcie. Mamy to zintegrowane po prostu ze scenariuszem comments, tak, które zawierają różne konteksty, również do dubbingów typu czy postać stoi, czy postać leży, czy jest na zewnątrz, czy jest zdenerwowana i tak dalej, ale też mamy tam oznaczone różne właśnie jakieś powiedzenia, jakiś slang, krótko opisany, dzięki czemu nasi tłumacze i nasi partnerzy też wiedzą mniej więcej, o co chodzi. Okej. Asiu, jak to wygląda u twoich klientów? Znaczy ogólnie to jest bardzo ciekawe właśnie, bo właśnie firma, która jest dobrze przygotowana, żeby tworzyć teksty po polsku i potem tłumaczyć na angielski, która właśnie ma te konteksty, co mówisz, to jest super. My pracujemy z firmami, które są w Azji, gdzie te teksty rzeczywiście są też w ich językach lokalnych tworzone, potem są na angielski tłumaczone, natomiast tam ten poziom tłumaczenia na angielski jest zupełnie inny. Bardzo często nie ma to żadnej korekty, przechodzi to po prostu bezpośrednio na inne języki. W związku z tym mnóstwo tekstu się gubi, znaczeń się gubi. Pojawiają się mega ciekawe problemy. Właśnie teraz na przerwie opowiadałam tutaj zespołowi, że mieliśmy grę, która była tłumaczona z koreańskiego na angielski, potem z angielskiego na tam właśnie 15-20 języków. No i to była gra fantasy, MMORPG i nagle było coś w stylu zaklęcie kanapy, nie? Czyli takie na zasadzie, no każdy tłumacz, każda osoba, która na to spotka, zastanawia się, kurde, o co tu chodzi? No na bank to tak nie ma być. No niestety przez to, że dużo firm z Azji nie zwracają bardzo dużej uwagi na lokalizację ogólnie, szkoda im czasu właśnie na odpowiadanie na setki pytań, bo w tym momencie na tyle języków to już są setki pytań właśnie w takich formularzach, jak pokazywałeś, że wy macie, to dokładnie to jest też właśnie taki w zasadzie standard branżowy, no to odpowiedź przychodzi czasami po pół roku, tak, do takiego projektu. No i wtedy nagle po pół roku to my mamy skończoną lokalizację, ona już dawno jest w grze, gracze już się przyzwyczaili do tych nazw i jest dużo tego typu problemów, tak, więc jakby tutaj myślę, że bardzo dużo to zależy od tego, jak firma jest przygotowana do tej lokalizacji. Tak samo właśnie jak ty powiedziałaś, że ty widzisz, że lokalizacja jest bardziej elementem UX-a, a z kolei u mnie z mojego doświadczenia to bardziej się łączy z narrative designem, bo to tak w zasadzie wiadomo, to jest gdzieś tu, gdzieś tutaj, natomiast to jest właśnie ciekawe, jak z punktu widzenia gier mobilnych ty na to patrzysz, tak jakby zupełnie inaczej niż, no podejrzewam, że no też jak w grach narracyjnych, dokładnie, no to jest właśnie bardzo fajne. No ja też patrzę z punktu widzenia UX-owca, bo to jest mój poniekąd drugi zawód, więc no, mam pewnie taką właśnie perspektywę, że ja ten UX wszędzie widzę i wszędzie widzę coś do poprawienia pod tym kątem UX-owym. No ale na pewno tak, nasze gry prawie nie mają narracji, więc tutaj w ogóle prawie tego aspektu u nas nie ma. Chociaż szkoda, bardzo, bardzo chcielibyśmy kiedyś zrobić grę mobilną, która jest narracyjna. Próbowaliśmy, jeszcze nie wyszło. Asiu, a ty masz jakąś historię taką pozytywną, że masz klienta, który naprawdę jakby podchodzi do tego całego procesu tak bardzo, bardzo... Pewnie. Pracowaliśmy nad właśnie grą mobilną swoją drogą. Ona została niestety skancelowana kilka lat temu. Żywot gier czasami się kończy, wiadomo. Natomiast tam teksty były przygotowane genialnie, łącznie z emocjami, które akurat przeżywają postaci, nawet jeżeli tam nie było żadnego voice-overu. I to było coś niesamowitego, ponieważ de facto nasi tłumacze mogli stworzyć od podstaw całą narrację, przygotować to tak, jakby to po prostu było od początku tworzone po polsku. To było coś niesamowitego i rzeczywiście jest taki trend coraz większy, szczególnie wśród młodych zespołów, które tworzą gry, które są bardziej świadome tego, na czym polega lokalizacja i to jest ten trend, mnie bardzo cieszy, bo jeszcze kilka lat temu, jak też wiecie, to było bardzo trudne, żeby w ogóle ktokolwiek wiedział, na czym polega lokalizacja i czemu to nie jest tylko outsourcing. Tak, to prawda. Ja mam pytanie o rzecz, która być może jest często pomijana na etapie planowania lokalizacji, rozpoczynania całego projektu, a której absolutnie nie wolno pominąć. Czy jest jakiś aspekt taki, który często umyka, a jednak on musi być i wy pilnujecie, żeby on został dotrzymany i trzeba gdzieś tam kogoś przypilnować w firmie? Paula? No, z jednej strony chciałabym powiedzieć, że nam nic nie umyka i mamy cały proces do perfekcji. No ale nie, no oczywiście
U nas największym problemem nie tylko w lokalizacji, ale ogólnie w całej produkcji są timeliny i trzymanie się timeline'ów i potem żonglowanie i ustalanie ich od nowa. No więc w idealnym świecie chciałabym mieć taki plan, którego nie będziemy zmieniać co miesiąc, dwa. No ale przy tak dużych grach jest to trudne do osiągnięcia. Czyli jakiś jeden element, który powiedzmy sobie cały czas jest, trzeba go pilnować i jesteś w stanie jeszcze jakby tak powiedzieć, że ta jedna rzecz która musi być przypilnowana? No to w kontekście tych timeline'ów, no to jest to, żeby wszystko się spięło i żeby wszyscy stakeholderzy byli poinformowani, co się przesuwa, na kiedy i często dlaczego. To faktycznie trudno jest osiągnąć w takiej organizacji, na pewno. Asiu? Tak, ja mam ostatnio szczególnie jakoś mamy napływ tego typu projektów, gdzie dużo rzeczy jest automatyzowanych na etapie designu, czyli co ma oczywiście sens biznesowy, ponieważ na przykład po angielsku jak jest lista przedmiotów czy jakichś tam dialogów częściowo powtarzalnych, no to z punktu widzenia programistycznego łatwo zamienić coś w tagi, które będą się automatycznie pobierały jakby zawartość. Nie wiem, czy to jest jasne, jak tak wytłumaczyłam. Natomiast to jest oczywiście problem z punktu widzenia lokalizacji, ponieważ nie wszystkie języki działają tak jak angielski, o czym zapominają twórcy i u nas nie będzie na przykład no, nawet Srebrny Rycerz czy Zielona Krowa, tak? To są zupełnie, nie można zestawić automatycznie przymiotnika z rzeczownikiem. I to jest duży problem. I czego mi brakuje ogólnie i w lokalizacji, w takim przygotowaniu do lokalizacji, to wczesnego LQA, właśnie takich rozwiązań, bo z naszej perspektywy bardzo często twórcy testują to rozwiązanie już kiedy jest na przykład pół roku do premiery, gdzie my naprawdę mamy wszystkie terminy dosłownie na styk, że zdążyć z lokalizacją, a tutaj jeszcze musimy zweryfikować, czy działa system, no, który ewidentnie nie działa i trzeba było go tak naprawdę od początku zaplanować, przepisać, co już na tym etapie często nie ma funduszy i też często to się wiąże z no, dużymi problemami później już przy premierze i opinia graczy. Tak wzięcie pod uwagę wielu wersji językowych na początku czasami wydaje się, że można z tym poczekać, bo trzeba przygotować tę bazową wersję, ona jest najważniejsza, ale faktycznie też zaplanowanie tego, jak to będzie brzmiało, jak właśnie połączyć te różne elementy, o których mówiłaś, które w języku angielskim tego. na przykład działają, a w żadnym innym praktycznie nie działają i trzeba się mocno gimnastykować, żeby Dokładnie, właśnie tego właśnie takiego, bo już coraz więcej firm zaczyna jakby myśleć o lokalizacji wcześniej. To jest super, przynajmniej tak jak ja widzę te trendy. Natomiast właśnie takie techniczne rozwiązania to twórcy sobie, my jesteśmy przekonani, że sobie przybijają piątki, ale fajnie, będzie 100 000 słów mniej do tłumaczenia, tak? Natomiast no, brak przetestowania tego wcześniej powoduje naprawdę duże komplikacje i już mieliśmy projekty, gdzie 2 języki po prostu zostały skancelowana cała lokalizacja, ponieważ to było technicznie niemożliwe. Okej. Ewo? No i właściwie nie dodam chyba tu nic nowego, bo moje doświadczenia się idealnie pokrywają z tym, o czym mówicie. Bo nam najczęściej umykają 2 rzeczy. Pierwsza to jest to, że w ogóle nasza gra będzie lokalizowana i w związku z tym trzeba zrobić pewne rzeczy na etapie projektowania. A druga rzecz, która nam umyka, to jest to, że czas płynie. I że się potem nagle okazuje, że zostały nam, nie wiem, 2 tygodnie do premiery i my chcemy dorzucić te 2 języki jeszcze, nowe w ogóle. Zróbcie je nam przecież, macie 2 tygodnie. Przecież tam nie ma dużo tekstu. No więc właśnie i potem się dzieją dokładnie takie historie, jakich mówisz, bo ta pokusa automatyzowania rzeczy i upraszczania sobie rzeczy, ona jest taka dosyć silna wśród designerów, a wśród programistów to już w ogóle, bo to są ludzie, którzy lubią proste rozwiązania, takie uniwersalne. No i potem właśnie zdarza się tak, że już się nie da z tym nic zrobić, bo jest za późno. Ale idziemy do przodu z tym tak naprawdę i ta świadomość rośnie, natomiast to jest bardzo, no nie chcę powiedzieć orka na ugorze, ale jest to praca organiczna u podstaw, bardzo wymagająca wytrwałości. Także nie zrażajcie się. Tak, znaczy kwestia automatyzacji jest bardzo ciekawa, zwłaszcza w takich grach narracyjnych, gdzie chcielibyśmy wprowadzić różne fajne technologiczne rozwiązania, które ułatwią nam życie. Ale z drugiej strony nie chcemy z jednej strony kompromisować tego naszego artistic quality, tej wartości artystycznej i z drugiej strony nie chcemy też utrudnić sobie życia na późniejszym etapie, więc testowanie i prototypowanie rozwiązań technologicznych zajmuje dużo czasu, zanim coś wprowadzimy i jest trudne, żeby dopasować tą technologię do naszych potrzeb.
Lokalizacja dzisiaj to nie tylko jakby in-game content, to też są treści, które otaczają grę, które są częścią, no można powiedzieć, że lokalizacja jest jakimś tam fragmentem, elementem globalnego marketingu każdej gry. Jakie są wasze doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o tę stronę marketingową, Asiu? No tak, tutaj można powiedzieć śmiało o lokalizacji, czy to jest komunikacja, tak? Ponieważ no, tutaj same lokalizowanie gry to jedno, natomiast tutaj każdy w zasadzie, jeżeli gra jest lokalizowana, to jest oczywiste, że ten opis gdzieś musi być w sklepach, tak? Musi być zlokalizowany, musi być przedstawiony. Twórcy też chcą się teraz komunikować coraz bardziej ze swoimi społecznościami w ich językach lokalnych, więc też pojawiają się treści na media społecznościowe, artykuły na blogi, czy artykuły tak naprawdę prasowe albo jakieś materiały reklamowe. Tego się tak naprawdę pojawia coraz więcej, dzięki czemu też pojawia się jakby więcej specjalizacji w obrębie samej lokalizacji gier, co jest tak naprawdę dla naszej branży bardzo przyszłościowe, bardzo fajne. Więc tak jak mówisz, to już lokalizacja takich gier tak naprawdę od kiedy twórcy mają dużą świadomość tego, co im daje biznesowo, to używają jej w szerszym zakresie i to jest też bardzo fajny trend. Okej. Ewo? Dwie rzeczy mi tu przychodzą do głowy. Pierwsza to jest to, że nie zawsze pamiętamy, i z tego co wiem, to nie tylko my, że marketing i lokalizacja to nie powinny być dwa obszary, które gdzieś tam jakoś silosowo są realizowane, że to się jedno z drugim wiąże, że naprawdę decyzje lokalizacyjne to są decyzje marketingowe, bo one dotyczą tego, na jakim rynku, dla kogo i co robimy. To jest esencja marketingu w sumie. I druga rzecz, o której pomyślałam, to jest to, że dane marketingowe są dla nas chyba często niedocenianym źródłem informacji, które nam pomagają podejmować lepsze decyzje. Bo tak naprawdę to, czy my się decydujemy wejść na jakiś rynek, to są informacje, które w naszym przypadku przynajmniej przychodzą do nas z działu marketingu. Oni wiedzą, że na przykład hej, rynek w Indonezji to jest potencjalnie 7 milionów graczy. I może w takim razie byśmy się zastanowili nad tym indonezyjskim. Więc myślę, nie wiem jakie tak naprawdę są tutaj wasze doświadczenia i jak wyglądają wasze, nie wiem, firmy, studia i w ogóle to, gdzie pracujecie, ale fajnie także z marketingiem, nie tylko z designerami, nie tylko z produktami mieć kontakt. W ogóle lokalizacja to jest taki bardzo interdyscyplinarny zespół u nas, bo my tak naprawdę pracujemy ze wszystkimi, bo każdy dla nas coś ma i z każdym zespołem się gdzieś tam przecinamy, coś tam gdzieś mamy wspólnego i fajnie, żebyśmy się komunikowali i rozmawiali o tym. Ja kiedyś słyszałem taką opinię, że samo zlokalizowanie na przykład jakiejś gry na jakiś język, szczególnie rzadki, to jest jakaś forma reklamy już marketingu, Dokładnie tak. prawda? Dokładnie tak. Ja myślę, że ja tu chyba nie powiem niczego, co byłoby zdradzeniem tajemnicy firmy, ale my, lokalizujemy też gry na języki, na rynki, na których prawie nie mamy płacących graczy. Bo nasze gry to są gry w modelu free to play, czyli można je za darmo ściągnąć, można za darmo grać, ale jeśli chce się szybciej levelować i w ogóle tam pokonać wszystkich, prawda, i bossa, no to trzeba coś tam sobie zwykle w sklepie dokupić. No i są takie rynki jak właśnie ta Indonezja, o której powiedziałam, że tam prawie płacących graczy nie ma, więc gdybyśmy tak po prostu to porównywali, ile my wydajemy na tłumaczenia na indonezyjski, a ile nam z tego rynku spływa, no to się nie opłaca, nie? Natomiast opłaca nam się to, że tam jest 7 milionów graczy, którzy grają. A takie gry jak nasze, no bazują na tym, że po prostu ludzie w nie grają. Musi tych ludzi być odpowiednio dużo. Okej. Paula? Tak, ja się zdecydowanie zgodzę z obydwoma tutaj moimi współpanelistkami. Zarówno przy tym, że lokalizacja i marketing są sprzężone, i że z naszego doświadczenia lokalizacja otwiera nowe możliwości marketingowe, bo dzięki temu, że mamy tę grę zlokalizowaną na jakiś język, możemy jeździć na lokalne eventy i mieć z nich dodatkowy profit, tak? Dodatkowe interakcje, mamy więcej zainteresowania w lokalnej prasie w danym kraju, nie tylko w prasie gamingowej, ale też w mainstreamowej. Mamy więcej reakcji z community. No i to, że rynki, na które rzadko są produkowane lokalizacje, stają się bardzo zaangażowane. Tak? Mamy bardzo zaangażowane community. Community docenia te elementy językowe. Podam taki przykład. To nawet nie jest lokalizacja. Po prostu w cyberpunku mamy postacie pochodzenia kreolskiego, które mówią po kreolsku.
jasne, moglibyśmy tam zrobić, że wszyscy mówią po angielsku, no ale podjęliśmy to na dodatkowy proces. Nagraliśmy linijki voiceoverowe po kreolsku. No i potem mieliśmy odzew, że wow, oni mówią naszym językiem i że jak chodzimy po Pacyfice, to się czujemy jak w domu. I już po takich drobnych przykładach widać, że to ma swój benefit, a co dopiero, kiedy mamy całą grę w takim języku. Jeżeli chodzi o proces lokalizacji, no to zejdźmy na poziom konkretnych rynków, no bo jakby wszystkie tutaj gry i CD Projektu i Ten Games są lokalizowane na kilkanaście, nawet kilkadziesiąt języków i jakby każdy rynek jest specyficzny, każdy rynek ma swoją specyfikę, więc chętnie dowiem się od was i od Asi też w kontekście polskiego rynku, jaki rynek dla was jest najtrudniejszy i jak na tle tych najtrudniejszych rynków wypada rynek polski. Może zacznijmy od Asi. Polski rynek, jak to Dobra. widzisz? Znaczy ogólnie też o innych rynkach też mogę mówić, tak? Jasne. Natomiast właśnie kwestia najtrudniejszych rynków też jest złożona, bo to zależy pod jakim kątem spojrzymy, tak? Bo z jednej strony mamy restrykcje prawne, z drugiej strony część regionów będzie wymagała gruntownego przerobienia gry, tak? Żeby to zrobić, to też jest dosyć skomplikowane. No język polski zwykle jest skomplikowany ze względu na gramatykę. To jest właśnie szczególnie przy tekstach, które mają jakieś automatyzacje albo jeżeli są limity znaków, to też to jest czasami ciężkie, więc pod tym względem to są wyzwania duże. Natomiast w stosunku do gier, które są na przykład z rynków amerykańskich czy europejskich na polski, to nie jest taki problem, bo jest wspólnota kulturowa. Natomiast problem pojawia się przy grach z rynków azjatyckich, gdzie pojawiają się zupełnie nowe koncepty, które do nas w ogóle nie weszły nawet w strefie popkulturowej. I tutaj jest problem, ponieważ twórcy też są świadomi tego, że pewne rzeczy po prostu nie będą bazowo zrozumiałe i my musimy jako zespół nasz polski lokalizacyjny wymyślić sposób, jak to przedstawić w grze, nie dając jednocześnie dużo pracy dodatkowo programistom czy designerom, żeby to jednak było zrozumiałe. Czyli w pewnym sensie to jest ten problem do takich odległych kulturowo gier, żeby to dostosować do naszego rynku, więc... Możesz przytoczyć jakiś konkretny przykład takiego konceptu na przykład? Tak, mam właśnie w głowie napisane, nie złam NDA-ki. Ale tak, generalnie na przykład w Japonii są bardzo uproszczę to, mogą być bóstwa w określonej postaci. To ma swoją nazwę i w grze, którą teraz zaczęliśmy, to jest, pojawia się ten wyraz i nazwa tego bóstwa w przedmiotach, w umiejętnościach. No i teraz pytanie jest do klienta, czy my to możemy, ten termin możemy przenieść na rynek polski, bo gracze z kontekstu zrozumieją, wyobrażą sobie, o co chodzi, zobaczą, bo pamiętajmy, tak, że gry to przecież jest i dźwięk, i obraz, tak, więc i mechanika, więc gracze mają dużo tego pola, żeby zrozumieć treści. Natomiast klient powiedział, że on nie wierzy, że gracze to zrozumieją. Więc jakby pod tym względem jest trudno. No nie mogę tutaj teraz rzucać tytułami, bo gra dopiero będzie miała swoją premierę, natomiast no, to jest bardzo dużo takich rozmów, to jest też, co tutaj dziewczyny wcześniej mówiły, że komunikacja tak naprawdę w zespole, czy to jest internalowo, czy to jest właśnie z klientem, a vendorami, to jest klucz, bo tak naprawdę to jest mega dużo decyzji, które trzeba po prostu podjąć wspólnie, bo od tego zależy i marketing, i sprzedaż, i no, jakieś po prostu założenia biznesowe, które gra ma. Ja przepraszam, muszę o to zapytać, bo mój wewnętrzny badacz UX-owy się tutaj po prostu striggerował. Jak klient powiedział, że on nie wierzy, że gracze to zrozumieją i nie wpadł na to, że to można zbadać i sprawdzić? To jest zastanawiające, zapytaliśmy o to, nie ma budżetu. Czyli po prostu nie chce mu się i nie ma czasu. Dokładnie. Okay. Nie ma kogoś, kto by to zaprojektował, żeby zaplanował, żeby to było w budżecie i żeby to było sensowne. Jakby mam wrażenie, że czasami właśnie to, co wy podkreślacie, że te dane to jest podstawa lokalizacji, że mało firm cały czas z tego korzysta, a tak naprawdę tam są pieniądze, na podstawie tego można podjąć świetne decyzje i nagle się okazuje, że tą kasę można znaleźć na wiele, wiele więcej rzeczy. No zgadza się, bo tak naprawdę te dane tam są i właściwie wystarczy zapytać właściwych ludzi i już mamy odpowiedzi, nie musimy nic na podstawie intuicji i doświadczenia, jak tu Maja wspomniała, bo to jest nasze takie w ogóle branżowe hasło, że jak nie mamy mocnych argumentów na decyzję, to ona zostaje podjęta na podstawie intuicji i doświadczenia. To w sumie paradoksalnie zwykle działa, natomiast no fajniej mieć też pod tym po prostu liczby, bo najczęściej to liczby przemawiają do wyobraźni osób, które decydują o budżecie i pieniądzach.
No, kontynuuj, Ewo, na temat najtrudniejszych rynków i rynku polskiego dla kontrastu. Tak jak Asia powiedziałaś, tam jest kilka poziomów, nie? Bo jest ten poziom wymagań prawnych i tego, że na przykład my mamy naszą grę jedną na rynku w Chinach, ale żeby wejść na rynek w Chinach, to musieliśmy czekać 2 lata na licencję i mamy tam wydawcę, który jest chińską firmą i który właściwie publikuje naszą grę tam, nie? My nie możemy tam po prostu jako podmiot z Europy tak sobie wejść, wrzucić produktu do sklepu. Bardzo silnie regulowany jest ten rynek. Dla nas ta kwestia tego, że mamy tam osobnego wydawcę, ma też bardzo wiele korzyści, bo to jest firma, która nam też zapewnia takie wsparcie, jeśli chodzi o adaptację kulturową, konsultacje tego, co jest okej, co nie jest okej. Oni też robią sami tłumaczenia. My generalnie, jeśli chodzi o nasz proces, my praktycznie wszystkie języki zlecamy jednej firmie do tłumaczenia. Ale właśnie ten chiński na Chiny jest tłumaczony przez inną firmę, bo oni chcą po prostu robić to sami, bo najlepiej czują swój rynek. I generalnie jest tak, że w ogóle rynki azjatyckie są trudne, dla nas też. Pewnie dla każdej firmy z Europy, bo po prostu jesteśmy kulturowo od nich odlegli. Nawet trudno jest nam tutaj po pierwsze znaleźć językowców czy językowczynie, którzy będą w tych językach po prostu na tyle biegle mówić, żeby podjąć się lokalizacji tłumaczenia gier, a poza tym nie jesteśmy w stanie sprawdzić tej jakości. Nie? Musimy komuś zaufać, że tak, to jest okej. Jeśli chodzi o Japonię, też mamy tam lokalnego partnera, który nam właśnie nie robi tłumaczeń, ale zapewnia nam taki audyt i takie doradztwo, jeśli chodzi o kulturę, o dostosowanie się do tamtejszych realiów i tamtejszych oczekiwań. A jeżeli chodzi, bo ten temat się nie pojawił jeszcze, ale to mnie bardzo ciekawi, jeżeli chodzi o samych graczy. Bo wiemy, że gracze, zresztą to u nas też jest jakby to popularne, że jak tylko znajdą błąd, to od razu o tym informują wszystkich w internecie, nie tylko. Pytanie, czy jest jakiś taki rynek, gdzie widzicie faktycznie, że ludzie bardzo przykładają uwagę do lokalizacji, do błędów, do tego, że wszystko Są było... rynki, które są bardziej wymagające, co wynika pewnie z różnych kulturowych kwestii i pewnie też z tego, jaka tam jest historia lokalizacji na tym rynku. Nasze doświadczenia są takie, że to jest Korea, Japonia i Skandynawia. Że to są gracze, którym najbardziej przeszkadza to, że tam są jakieś niedociągnięcia. My też robimy takie ankiety jakości języka w grach, co okresowo wśród naszych graczy z konkretnych rynków i generalnie mamy taką zasadę i to jest też potwierdzone danymi i analizami, że jeśli gracze z Korei dadzą 4/5, to jest tak jakby gracze z Europy dali 5/5. Więc tam nawet właściwie inna skala ocen po prostu obowiązuje, chociaż właściwie jest taka sama, nie? I tam jest tak, że jeśli oni zobaczą, że coś jest nie do końca okej, i to nie musi być niepoprawnie, to wystarczy, że to po prostu nienaturalnie brzmi, to już bardzo często po prostu takiego gracza zniechęca, on już nie wróci, nie? Zwłaszcza, że gra mobilna, to tak jak Maja pokazywała, bardzo łatwo jest po prostu się zniechęcić i stwierdzić, a nie, dobra. Więc tak, to są te rynki. A Polska, ponieważ wasze gry powstają po polsku, więc tu nie można powiedzieć o lokalizacji, ale jednak ta wersja jest też oceniana przez polskich graczy na pewno. Mam wrażenie, że gracze z Polscy widzą wartość głównie gdzie indziej jednak. Zwłaszcza, że trudno mówić tu o lokalizacji, bo to jest gra robiona przynajmniej wyjściowo przez polskich designerów dla polskich graczy, więc tam jakby ta chemia była od początku. Okej. Paula. To ja może zacznę od polskiego rynku. Moim zdaniem dla gier narracyjnych polski rynek jest bardzo wymagający. Gracze mają wysokie standardy i no, po prostu niech podniesie rękę każdy, kto nigdy nie przeczytał gdzieś w newsach, że ta czy ta gra ma okropny dubbing po polsku i w ogóle najgorzej, tak? Często są takie głosy. A z drugiej strony gracze doceniają dobry dubbing, co widać na podstawie na przykład tego Baldur's Gate'a, tak? Kilkadziesiąt lat minęło, wszyscy cytują różne teksty. Dla mojego pokolenia, naszego pokolenia jest to taka bardzo kultowa gra i kultowy dubbing. I jest tutaj też problem zasobów. W innych krajach Europy Zachodniej, typu Niemcy, Francja, Hiszpania, dubbingowane jest dużo więcej treści, tak? Wszystkie filmy, seriale, to wszystko jest dubbingowane. U nas no nie. Trochę to się powoli zmienia.
Kiedyś dubbing był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla treści dla dzieci. Potem wszedł Marvel i tego dubbingu się robi coraz więcej. Natomiast pula aktorów, pula talentu jest bardziej ograniczona niż na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii, że o USA nie wspomnę, tak. Natomiast jeśli chodzi o inne rynki, no to muszę zgodzić się z Asią, że rynki azjatyckie są bardzo trudne, zwłaszcza dla nas i zwłaszcza to było widać na przykładzie Wiedźmina, który jest otoczony w tej słowiańskości, gdzie jeśli kulturę amerykańską z tą kulturą widzowie z Japonii mają jakiś tam kontakt, czy z Chin, czy z Korei, no to z kulturą polską w ogóle nikt nic. I te wszystkie utopce, północnice, południce to w ogóle abstrakcja. No i tutaj trzeba było włożyć dużo pracy, żeby zaadaptować te treści na te rynki, żeby to było kulturowo zrozumiałe. No przecież my w Wiedźminie mamy fragment dziadów, tak? Gdzie też, no w ogóle gdzie skąd. No a poza tym tłumaczenia i dubbing są bardzo drogie na tych rynkach. To jest dodatkowy element. A jeżeli chodzi o działania takie operacyjne, w sensie jak się prowadzi biznes w takich krajach w Azji? No, zależy od kraju i zależy od partnera. Natomiast jak wchodziliśmy na rynek, na rynkach tam na chińskim, na japońskim, na koreańskim, mamy partnerów, z którymi współpracujemy. Natomiast jak wchodziliśmy na rynek tajski, no to musieliśmy znaleźć nowego partnera i nie było nikogo, kto by robił grę takiej skali. Musieliśmy dużo ich nauczyć i musieliśmy wypracować metody komunikacji, które by pozwoliły nam osiągnąć efekt. Teraz zadam ostatnie pytanie w ramach podsumowania, ale tutaj pojawił się dzisiaj już termin takiej właśnie lokalizacyjnej wróżki, więc powiedzmy, że gdyby taka wróżka się pojawiła tutaj u was gdzieś w biurach i powiedziała, że spełni wasze jedno życzenie, to co chciałybyście zmienić u siebie w procesie, czy w firmie, czy w ogóle w postrzeganiu lokalizacji i ta wróżka to spełnia i jest okej. Paula, może ty zaczniesz. Żeby wszyscy w firmie zrozumieli magicznie, jakie są potrzeby różnych języków, że UI musi mieć opcję przerzucenia z lewej na prawej w arabskim. Żeby wszystkie czcionki działały, może tak, żeby wszystkie czcionki działały od razu, z miejsca i natychmiast. Trochę więcej niż jedna, ale okej, dopuszczamy Ja tak to. mogę długo, no przykro mi wróżko. Wróżka już odleciała do Asi. Asiu, słucham. No ja mam takie dwie w zasadzie rzeczy, które bardzo bym chciała, żeby się zmieniły. Pierwsza rzecz to jest, żeby była częściej możliwość, żeby podczas tłumaczenia można było w kontekście sprawdzić, jak wyglądają teksty. To oczywiście nie zawsze jest możliwe albo z punktu widzenia biznesowego, albo po prostu technicznego. My często pracujemy nad grami, które po prostu jeszcze nie mają finalnej wersji. Natomiast to byłoby coś niesamowitego, żeby nawet abstrahując od LQA, żeby można było zerknąć, okej, dobra, o tutaj chodzi, bo tak ta scena wygląda, tak? Więc to byłoby super. A druga sprawa, o której naprawdę marzę, żeby o lokalizację gier więcej osób rozumiało. I to nawet nie mówię o naszej branży, bo to się powoli zmienia w branży gier. Natomiast właśnie to, co też mówiłyście wcześniej o tym, jak gracze reagują na słabsze lokalizacje, czy po prostu nie wiedzą, z czego wynikają pewne decyzje w lokalizacji. No i przykładowo my pracowaliśmy przy grze, to była któraś gra z serii, i ona miała swoje legacy translation i to był duży problem, ponieważ klient zarządził, że pewne terminy, tak jak nie były lokalizowane 20 lat temu, gra nie była wtedy lokalizowana na polski w ogóle, to zostaną po angielsku i gra wyszła w zeszłym miesiącu i informacje na Steamie, komentarze na Steamie były takie: znowu beznadziejna polska lokalizacja, nawet bossów nie potrafią przetłumaczyć, tak? Więc generalnie zespół pyta, czy można nas usunąć z kredytów za to, bo to jednak jest nieprzyjemne słuchać czegoś takiego, gdzie to zupełnie jest poza zasięgiem zespołu tłumaczeniowego. Natomiast właśnie brak jakiejkolwiek świadomości, jak powstają lokalizacje, to się przekłada jednak na to, jak gracze reagują na to, co robimy.
Tak, to wielokrotnie jest smutne właśnie w takich lokalizacjach, powiedzmy, produktów, które oglądają miliony albo grają miliony ludzi, gdzie tak naprawdę są decyzje podejmowane poza lokalizacją, a potem jakby wszyscy oskarżają lokalizację o to, co się wydarzyło finalnie, a tak naprawdę ci ludzie nie mieli nic do powiedzenia w tej sytuacji. Mam taką złotą myśl, że z lokalizacją jest trochę jak z muzyką filmową czy z muzyką soundtracku gry, że dobrze wkomponowana jest naturalna i prawie niewidoczna. Źle jest bardzo widoczna. Tak, niestety. Dokładnie tak. Jak my zrobimy dobrze swoją robotę, to po prostu nikt nie ma pojęcia, że ona w ogóle została wykonana. I moje życzenie do tej wróżki, o której mówiłeś, to byłoby chyba takie, żeby przestało być tak, że jak mówię ludziom, że się zajmuję lokalizacją, to nie mówią o czym. Znam to. Dobrze, to ode mnie wszystkie pytania. Mam nadzieję, że mamy jakieś pytania z sali i z internetu, tak? A zacznijmy może od pytań z sali. Czy ktoś ma ochotę zadać pytanie? Tak. Wszyscy. Ja ci pożyczę. To ja mam pytanie do Asi, bo powiedziałaś, że zespół chciał być usunięty z kredytów. Moje doświadczenia przy tłumaczeniach gier są takie, że zazwyczaj tłumaczy w kredytach nie ma. Więc czy to jest teraz, to się zmienia na plus? To się w końcu zmienia. Coraz pięknie. więcej jest tłumaczy, którzy i nawet, może nie organizacji, to za dużo powiedziane, ale mniejszych zespołów, które mają w umowach z klientami bezpośrednimi, że nazwiska tłumaczy powinny się tam znaleźć. Oczywiście ten trend jest bardzo raczkujący, bo tak jak mówisz, to dotychczas było tak, że większość osób mówi, no to się nie stanie. Ostatnio też przecież była premiera dużej gry, gdzie też jest dosyć kontrowersyjny ten temat. Kto jest w kredytach, no to jest w branży gier, to też sam QA ma z tym problemy. Natomiast to się zmienia, zmieniają to małe firmy, zmieniają to zespoły indie. Myślę, że to jest mimo wszystko trend rosnący, czyli że będzie to się częściej pojawiało. Natomiast no tak jak mówisz, to nie jest standard i czasami też to jest tak w okrutny sposób odrzucane. Na przykład nam zespół powiedział, że nie będzie umieszczał zespołów tłumaczeniowych w kredytach, bo oni chcą zachować pozory małego zespołu. Więc właśnie organizacja robi się sama, lokalizacja robi się sama. W ogóle w AAA mam wrażenie, że to jest bardziej skomplikowane przez już struktury takie ale korporacyjne, czy w zasadzie już korporacyjne, gdzie tak naprawdę są konkretne wytyczne, kto kiedy może znaleźć się w tych kredytach, bo to też są firmy, które bardzo dużo outsourcują, bardzo dużo zdradzałyby tym trochę swoich tajemnic biznesowych tak naprawdę, bo też nie każda firma chce się przyznać, że część lokalizacji robi osobno, gdzieś poza sobą, tak, więc tutaj jakby to ma dużo takich niuansów i biznesowych, i logistycznych, no i ale przede wszystkim dopóki jakby sami tłumaczki, osoby, które tłumaczą, nie będą walczyły, jakby nie będą się domagały albo nie będą nawet pytały w rekrutacjach, czy jak przyjmę ten projekt, umieścicie mnie w napisach końcowych, no to też jakby to będzie wolniej rosło, tak? Więc no my tutaj zawsze się staramy klientów namawiać. Czasami to trwa, nie wiem, 3 lata, ale nas dodają. Czasami to się nigdy nie stanie. No tak naprawdę ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, 10 lat jestem w lokalizacji gier, a w bazach danych z kredytów może, nie wiem, w 3 grach jestem umieszczona, czy 4. Więc to no, myślę, że teraz trend będzie lepszy dla wszystkich osób, które tłumaczą. Natomiast czasami trzeba, no niestety, popatrzeć na grę. Tak, ja tu pracowałam, ale mogę powiedzieć tylko, że pracuję przy grze, w której, nie wiem, macha się mieczem. Mamy jeszcze jakieś pytanie z sali? Ja mam takie pytanie związane trochę bardziej ze stroną redakcyjną, jeżeli chodzi o gry narracyjne i fabułę. Jeżeli jest sytuacja taka, w której musicie w ramach lokalizacji zmienić również zawartość gry dotyczącą, nie wiem, asetów graficznych, tego typu rzeczy, typu, no nie wiem, postacie w tej wersji gry językowej na przykład nie mogą krwawić, bo to jest tabu kulturowe, albo nie wiem, reklamy wyświetlane na budynkach nie mogą pokazywać pewnych rzeczy i postacie nie mogą być ubrane w pewne rzeczy, bo to kulturowo się nie zgadza z odbiorcą. Czy, to jest mocno hipotetyczne, czy zdarzyły wam się takie sytuacje, w których te zmiany lokalizacyjne doprowadziły do zgrzytu, jeśli chodzi o fabułę gry? Czy musieliście zmieniać treść gry w jakichś momentach w związku z tym? A jeśli tak, to co jest ważniejsze? I jak się to robi?
Wszyscy patrzą na mnie. Tak, no to jest trudne pytanie. My się staramy tak organizować strukturę gry. Wiemy, na jakie rynki chcemy wypuszczać i wiemy, jakie te rynki mają wymagania. Więc staramy się nie umieszczać takich elementów w fabule jako takiej, które musielibyśmy jakoś potężnie ograniczać cenzurą. Natomiast ta cenzura potrafi być też brutalna, jako że jest wprowadzana dość późno na etapie produkcji, no to po prostu ta reklama znika, bo jest na niej goła pani. Ten billboard znika, bo jest na nim goły pan. Tutaj krwawią, więc nie będą krwawić i trudno. Tak. Staramy się wybierać zgodną lokalizację. Natomiast to są na tyle edge case'owe rzeczy i staramy się też negocjować z wydawcą, czy to przejdzie, puszować, żeby przeszło. No, my mamy też wyrobioną taką markę, że mamy większą siłę przebicia niż jakieś pewne studia indie na przykład. Ale to jest ciekawe, ponieważ jeszcze przed panelem rozmawialiśmy właśnie nad tym, czy czasami pewne wybory lokalizacyjne nie mogą być postrzegane jako cenzura właśnie, tak? Czyli jesteśmy na jakimś rynku i chcemy na jakiś rynek wejść z grą, ale nie możemy tam pokazać na przykład, nie wiem, pewnego romansu, tak? Albo pewnego elementu zabiegu jakiegoś narracyjnego, nie możemy pokazać pewnej sceny, no i to jakby ogołacamy jakby grę z pewnego znaczenia i odcinamy być może miliony graczy od pewnych kontekstów, więc faktycznie to pytanie gdzieś tam krąży i jest ważnym pytaniem, no, ponieważ właśnie lokalizacja czasami może służyć cenzurze. Okej. Ja mam pytanie z internetu. Niestety nie mam tutaj informacji, kto je zadał, ale pytanie brzmi, kto według was najlepiej robi testy lokalizacji? To jest pytanie, nie, poczekajcie, są 3 podpowiedzi, 3 możliwe odpowiedzi. Nie, że to nie jest pytanie. Ja? Wszystko jest, ktoś to przemyślał. Tak. To nie jest przypadkowe pytanie. Albo i jest. Pierwsze, wyspecjalizowane firmy testujące. B, vendorzy tłumaczeń. C, gracze. Może zaczniemy od Asi. Dobra, to jest skomplikowane i bardzo zależy od konkretnych celów biznesowych albo lokalizacyjnych, ponieważ i też od budżetów tak naprawdę twórców, więc tutaj naprawdę nie ma jednej prostej odpowiedzi moim zdaniem, ponieważ LQA, testowanie lokalizacji, to jest zawód, tym zajmują się osoby, które się na tym znają, w tym się specjalizują i to zawsze daje inną jakość, ponieważ te osoby wiedzą, czego szukać, wiedzą, w jaki sposób szukać, wiedzą, jak korzystać z tych narzędzi, które mają dostępne, więc pod tym kątem to jest, ja bym prosto powiedziała, profesjonaliści. Z drugiej strony są gry, gdzie bardzo dużo, oprócz tego, tylko właśnie tutaj podkreślam, oprócz takiego LQA profesjonalnego, najwięcej mogą dać gracze, ponieważ gracze, którzy bardzo głęboko siedzą w jakimś uniwersum gry albo w danej grze, też będą mieli zupełnie inny kontekst i będą wiedzieć więcej na temat niektórych rzeczy niż osoba, która na przykład zajmuje się tym przy różnych grach miesięcznie. Tak? Więc jakby tutaj naprawdę nie ma prostej odpowiedzi. Tutaj było czy wyspecjalizowane zespoły albo czy vendorzy tłumaczeń. Lub czy gracze. Czy gracze, tak. No to tutaj z tych 2 punktów to też zależy tak naprawdę, ponieważ firmy, które zajmują się lokalizacją, często budują swoje własne LQA-owe zespoły, tak? Więc moim zdaniem nie ma tutaj odpowiedzi, kto robi to lepiej. Jest tylko, czego potrzebuje dana gra. Okej, dzięki. No ja się totalnie z tym zgadzam i w ogóle myślę, że to pytanie jest postawione Trudno, bo ja nie jestem w stanie tutaj wybrać. Tak naprawdę myślę, że te wszystkie 3 grupy wnoszą konkretną wartość w te testy i właściwie jeśli tylko mamy czas, możliwość, budżet i tak dalej, to po prostu róbmy to 4-towo, bo od każdej z tych grup dostaniemy inny feedback i oni zwrócą uwagę na inne rzeczy i my jesteśmy w stanie to syntetyzować i wdrożyć po prostu te poprawki, które oczywiście będą wykonalne i możliwe do wdrożenia, ale które po prostu przyjdą, bo inny będzie feedback od gracza, inny będzie feedback od wykwalifikowanego testera lingwisty.
Tak, ale tu się jakby przewija temat, którego dzisiaj za dużo nie poruszyliśmy, czyli o feedbacku i tego właśnie, czy ten feedback wdrażać, kiedy, w jaki sposób, czy słuchać graczy zawsze, czy tylko czasami i no to jest też jakby temat być Trudny. może trudny. Na taką Tak. drugą taką dyskusję. Ale na takie pytanie ja mam zawsze moją ulubioną odpowiedź, to zależy. I to Najlepsza. rozwiązuje większość, tak, to Tak. rozwiązuje większość problemów, więc tak. Paulo. Ja mam opcję D, zespół testerów wewnętrznych, co jest nieczęstym rozwiązaniem. My w CD Projekcie mamy 3 osoby i jak o tym wspominam, to w ogóle co? Ile? Natomiast no, nawet my nie jesteśmy w stanie utrzymać zespołu, gdzie mamy po jednym testerze na te nasze 18 języków. No i ja jestem zdania, że tutaj potrzebna jest współpraca zewnętrznych firm zajmujących się testami. Natomiast pytanie, co to jest LQA, tak? Czy na przykład redakcja i proofreading to też jest element LQA? No moim zdaniem tak. No i wtedy tłumacze i redaktorzy, którzy sczytują po tych tłumaczach, się tym zajmują. Po prostu każda grupa ma swój wkład w ten proces na konkretnym etapie tego procesu. Więc no, nie ma tak, że najlepiej, najgorzej, różnie. I wszystkie te elementy są potrzebne, no, albo no, nie tyle potrzebne, co mile widziane, żeby mieć jak najlepszą jakość. Ja myślę, że każdy feedback pozytywny i konstruktywny jakby sprawia, że lokalizacja jest lepsza, więc myślę, że tym moglibyśmy podsumować też naszą rozmowę. Ja bardzo chciałbym wam wszystkim podziękować za to, że mogliśmy się dzisiaj tu spotkać i porozmawiać na tematy nam bliskie. Ja zachęcam do zadawania pytań jeszcze w części nieoficjalnej, tutaj po panelu. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Do zobaczenia niedługo w kuluarach. No, chodźmy. No to już koniec. Dzięki. Dzięki. Agnieszko, co teraz? Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, gościom, widzom, zarówno online, jak i offline. LBPC, edycja pierwsza, jej część merytoryczna właśnie dobiegła końca i w tym momencie pomalutku żegnamy się z naszymi widzami online. Mamy nadzieję, że było to dla was interesujące doświadczenie. Widzieliśmy, czytaliśmy komentarze, staraliśmy się reagować na czas, także mamy nadzieję, że to doceniliście i że te dobre komentarze płynęły także w czasie tej rozmowy. Jeżeli chcecie utrzymać z nami kontakt, zapraszamy was na stronę, która jest na wszystkich naszych materiałach lbpconference.com. Zapraszamy was także na naszą nową stronę internetową, gdzie opisujemy nasze usługi dotyczące tłumaczenia gier. To jest Lach, tak jak Lock at Heart, lachgames.com i tam znajdziecie również kontakt i wiele informacji. Więc dziękujemy wam i tutaj żegnamy się z online'em. Natomiast nie kończy się